Cholerne karaluchy muszą zniknąć. Spisek w Garden City to jedna z największych spraw w mojej karierze. Najlepszy muzułmanin to martwy muzułmanin. Poziom nienawiści był przerażający. Chcieli zabić jak najwięcej muzułmanów. Zamach o skali Oklahoma City. Tata był tajnym informatorem. Bał się, że nas naraża. Dan Day był chyba najodważniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Wiedział, jaka jest stawka, ale nie chciał przestać. Zadaniem FBI jest przeciwdziałanie każdej formie terroryzmu. Jestem Amy Kuhn, agentka specjalna FBI. Garden City, Kansas. Zawsze marzyłam o FBI, ale myślałam, że to nie dla zwykłych ludzi. Jestem z Kansas, dorastałam na ranczu, hodowaliśmy bydło i konie. Mój największy lęk to brak możliwości zapobieżenia ludzkiej krzywdzie. Garden City to perła zachodniego Kansas. Wiele kultur w jednym miejscu, głównie przez pracę. Zakłady pakowania wołowiny przez lata przyciągały różne narodowości. Kiedyś Meksykanów i ludzi z Ameryki Środkowej, a obecnie Somalijczyków. Uciekli z kraju targanego wojną domową. Dla mieszkańców Garden City, choć od lat spotykali się z kulturową różnorodnością, Somalijczycy byli nowością. To pierwsza grupa muzułmanów. Wyróżniali się. Urodziłem się w Mogadiszu. Kiedy tam mieszkałem, to była strefa walk. Mama mówiła, że tatę zabił pocisk z bazuki. Wracał do domu i zginął. Od kiedy tu jesteśmy, moje życie jest wspaniałe. Poznałem miłych ludzi, mogę swobodnie oddychać i nie muszę ciągle oglądać się za ramię. Znalazłem prawdziwy dom. W 2015 ISIS było w Iraku i w Syrii. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie się bali. Obawiali się, że ISIS zawita także do nas. To było przed wyborem Donalda Trumpa. Codziennie słyszeliśmy tę retorykę w mediach. Trudno uwierzyć, że to tu się wszystko zaczęło. Odebraliśmy zgłoszenie o ulotce w bibliotece. W sieci krążyły plotki, że grupka Somalijczyków próbuje rekrutować ludzi do ISIS. W bibliotece okręgu Finney. Musiałam to sprawdzić. W 2015 miałem zwyczaj biegać. Tata czasem biegał ze mną. Dotarliśmy do biblioteki, wisiała tam propalestyńska ulotka i palestyńska flaga. Tata postanowił pokazać to znajomemu. Ludzie są tu konserwatywni i wspierają Izrael. Ten znajomy zaprosił nas na grilla kilka dni później. Myśleliśmy, że będziemy rozmawiać o tej propalestyńskiej ulotce, ale okazało się, że nie. Banda facetów w kamuflażu i z bronią. Tutaj niby nic wielkiego, ale byliśmy zaskoczeni.
Na początku rozmawiali o polityce, wygłaszając dość głupie komentarze i wyrażając swoje poglądy. Ale potem wyciągnęli tę flagę z biblioteki. Przekazywali ją sobie i rozmawiali o zagrożeniach ze strony muzułmanów. Zrozumieliśmy, że to spotkanie milicji. Kojarzyli palestyńską flagę z islamskim ekstremizmem, widzieli w niej symbol ISIS. Zaczęli przeklinać muzułmanów, twierdząc, że miejscowi Somalijczycy werbują ludzi do ISIS. Tata był wstrząśnięty, że ktoś mógł wysnuć tak absurdalne wnioski. Rasizm czy dyskryminowanie kogoś przez to, skąd pochodzi, były dla niego niezrozumiałe. Tata urodził się i wychował w Kansas. Tak, był konserwatystą, popierał drugą poprawkę i dużo strzelał. Ale nie wstąpiłby do milicji. Wierzył w Boga i że wszyscy są równi, że Ameryka to kraj braterstwa i jedności. Szukaliśmy kogoś, kto widział tę ulotkę, by potwierdzić jej istnienie. Na Facebooku znaleźliśmy kogoś, kto twierdził, że jego znajomy ją widział. Spytaliśmy, czy możemy z nim porozmawiać. Zadzwonił znajomy taty. Hej, przyjedź natychmiast. Kiedy wszedł, powiedzieliśmy, że jesteśmy z FBI. Podobno wie pan coś o wydarzeniach w bibliotece. Odparł, że to nie była flaga ISIS, a potem wspomniał o milicji 3%. Milicja sama w sobie to nic niepokojącego, ale kiedy sięga po przemoc dla celów politycznych, musimy się nią zająć. Ci ludzie obawiali się ISIS i Somalijczyków. A kiedy ktoś potępia jedną konkretną grupę, pojawia się ryzyko. FBI wiedziało o paramilitarnej organizacji 3%. Dzięki śledztwu w sprawie ulotki wiedzieliśmy, że 3% patrioci z południowo-zachodniego Kansas stworzyli oddział w naszym regionie. Spytałam Robina, czy mogę porozmawiać z Danem i zaproponować mu, by został naszym informatorem. Tata powiedział, że FBI zaproponowało mu, by wstąpił do milicji i informował ich o każdej podejrzanej sprawie. Pomyśleliśmy, że to fajne. Byliśmy pewni, że tata świetnie sobie poradzi. Dan jest niepozorny. W żadnym razie nie jest groźny. To raczej pomocnik i przyjaciel. Skontaktował się z ludźmi z milicji, zaczął chodzić na ich spotkania. Zaprzyjaźnili się. Wtedy grupa 3% w Kansas liczyła jakieś 20 osób. Zaczęli planować obserwację somalijskich uchodźców. Dan był na ich ćwiczeniach w strzelaniu. Powiedział nam o człowieku, który go przeraził. To Patrick Stein, także uczestnik ćwiczeń. Dan twierdził, że nienawidził muzułmanów i określał ich mianem karaluchy. Uznaliśmy, że warto przyjrzeć się Patrickowi Steinowi.
Ustaliliśmy, że Stein wychował się na farmie w Kansas. Wyglądał na konserwatywnego, pracowitego Amerykanina. Tata odkrył, że Stein zradykalizował się po 11 września. Nienawidził muzułmanów. FBI chciało, żeby tata się z nim zaprzyjaźnił, stał się jego powiernikiem. Patrick Stein could and would tell basically everything to. Patrick Stein chciał przyjrzeć się Somalijczykom i ich poznać jeszcze przed pełną obserwacją. Poprosił Dana, by obwiózł go po mieście. Z upływem czasu, widząc Somalijczyków zajmujących się własnymi sprawami, Stein coraz bardziej się denerwował. Przez skrzyżowanie przechodziły dwie Somalijki. Na ich widok Patrick wpadł w szał. Zaczął krzyczeć: patrz na te karaluchy. To odrażające. Jak mogą tu mieszkać? Tata widział, jak Patrick sięga po broń, więc powiedział: uspokój się, bo ściągniesz na nas glin. Nie chcesz iść siedzieć. Tata też sięgnął po broń, bo widział, że Patrick naprawdę chce strzelać. Ale zdołał go uspokoić. Po tym wszystkim był naprawdę przerażony. Kiedy Dan jeździł z nim po mieście, Patrick Stein powiedział, że należy też do innej milicji, Służby Bezpieczeństwa Kansas. Chciał wyciągnąć go z 3%. Zaproponował mu członkostwo. Po powrocie do domu tata był wstrząśnięty. Niemal płakał. To było przerażające. Wtedy zrozumiał, że to może być niebezpieczne i zaczął zastanawiać się nad rezygnacją ze współpracy z FBI. Bałam się, że jeśli Dan zrezygnuje, stanie się coś naprawdę złego. Bardzo się tego bałam. Dan zastanawiał się nad rezygnacją. Musiałam z nim porozmawiać i powiedzieć mu, że rozumiem, że to trudne zadanie, ale musi towarzyszyć Steinowi w obserwacji i że jeśli Stein zacznie planować coś głupiego, ma go od tego odwlec. Tata się pomodlił, potem porozmawiał z nami. Powiedział, że ten człowiek może odwiedzić nas w nocy i zacząć strzelać. Nie chciał nas narażać. Ale wszyscy powiedzieliśmy, że nie może zrezygnować. Parę dni później tata powiedział Steinowi, że do nich dołączy. Południowo-zachodnim odłamem Służby Bezpieczeństwa Kansas dowodził Curtis Allen. Grupa liczyła kilkanaście osób. Służba Bezpieczeństwa Kansas kontaktowała się nocą telefonicznie. Daliśmy Danowi dyktafon, by nagrywał te rozmowy. Tata szedł do sypialni, ale wszystko słyszałam. Najgłośniejszy był Curtis Allen, Gavin Wright i Patrick Stein. Ile wiecie o muzułmanach, islamie i tych karaluchach?
unimaginable Nie seeing mogłam uwierzyć, how much hate jak bardzo nienawidzą these tych people niewinnych hold ludzi, for z an którymi innocent nigdy group nie of mieli do people czynienia. that they've literally never had anything to do with other than hating them. Nie ma dobrych muzułmanów. Jedyny dobry muzułmanin to martwy muzułmanin. Pod względem nienawiści przewyższali wszystkie inne znane nam milicje. Ale na razie wciąż rozmawiali. Inwestowaliśmy w to śledztwo mnóstwo wysiłku i zastanawialiśmy się, czy posuną się dalej. I nagle w czerwcu 2016 wszystko się zmieniło. Strzały. Najnowsze wieści z okręgu Orange. Strzelanina w centrum Orlando w klubie Pulse. Pokaż ręce. Pokaż ręce. Samotny strzelec w środku masakry wezwał policję i ujawnił swoje związki z ISIS. Po strzelaninie w Pulse Stein skontaktował się z Danem. Mówił, że muszą coś zrobić, że tego już za wiele. Trzeba zacząć sprzątać, mam tego dość. Przywożą ich całymi samolotami. Myślałem o tym, jak wyłamuję drzwi z bronią. Dla niego klamka już zapadła. Uważał, że Służba Bezpieczeństwa Kansas musi zacząć działać. Patrick wyznaczył spotkanie na polu daleko na wschód od Garden City. Powiedział wprost: spotkamy się na polu, by FBI nas nie podsłuchało. Powiedziałam Danowi, że musi być na tym spotkaniu. Uzgodniliśmy, że będzie miał podsłuch, bo istniało ryzyko przestępstwa. Wiedzieliśmy, że dojdzie do planowania przestępstwa i spisku w celu popełnienia przestępstwa. Tego właśnie potrzebuje FBI, by oskarżyć kogoś o spisek. Dzień był gorący. Tata denerwował się podsłuchem. Bardzo. Wsparcie było w pobliżu, ale w pobliżu oznaczało 30 kilometrów. Dan w zasadzie był sam. Co jakiś czas miał do mnie pisać, żebym wiedziała, że żyje. Napisał po przyjeździe i jeszcze raz, potem przestał. Pytałam wsparcie, czy coś widzą, ale nie mogli tam podjechać. Tak, bałam się, że ktoś odkrył, co dla nas robi i że Dan nie żyje. Leży martwy pośrodku pola, a ja jestem bezradna. Right? He's in the middle of a field by himself, dead, and I'm rolling up on a dead body. The group was prone to talking. Lubili dużo gadać. I had an expectation. Zakładałam, że to potrwa parę godzin. Ale im dłużej milczał Dan, tym bardziej się niepokoiłam. Kiedy już myśleliśmy, że trzeba coś zrobić, Dan się odezwał. Był w szpitalu. Zaskoczył mnie. Jak to? Co się stało? Powiedział, że na spotkaniu źle się poczuł i w końcu zemdlał, bo był odwodniony. Najbardziej bał się, że znaleźli podsłuch. Nie wiedział, co się działo po tym, jak zemdlał. Ostatecznie wezwali karetkę. Nie znaleźli podsłuchu.
Pojechaliśmy do szpitala. Nie musieliśmy być na tym spotkaniu. Stein już podjął decyzję. Walnijmy z granatnika w meczet, wysadźmy ich wszystkich. To nagranie było podstawą do wszczęcia postępowania. Mówiliście im, o czym będziemy rozmawiać? Trzeba będzie zabić, to grozi dożywociem. Jeśli nie chcecie się w to mieszać, część zamieszanych się wycofała. Większość zwolenników milicji nie chce, by krzywdziły one ludzi przez ich wyznanie. Rdzeń grupy stanowili Patrick Stein, Gavin Wright, Curtis Allen i Dan Day. Gavin Wright mieszkał w Garden City przez większość życia. Był elektrykiem. Curtis Allen służył w wojsku, był porucznikiem. Mimo że wszyscy byli z okolicy, łączyła ich nienawiść. Za swoje problemy obwiniali muzułmanów. Po spotkaniu, gdzie tata zemdlał, ustanowili własny kanał komunikacji. Nazywali się Krzyżowcami 2.0. Patrick uważał, że pierwsi krzyżowcy zrobili za mało. Drudzy mieli całkowicie unicestwić muzułmanów. Ich grupka spotkała się w sierpniu 2016. Uznali, że muszą wybrać cel. Ostatecznie wybrali osiedle przy Mary Street w Garden City. Cholerne karaluchy muszą zniknąć. Odkryliśmy, że z Garden City rozjeżdżają się po całym kraju. Na osiedlu przy Mary Street mieszkali głównie Somalijczycy. Był tam też meczet. Uznali to za cel idealny. Zabiliby muzułmanów w czasie modlitwy do ich Boga. Mają tam swoje osiedle. Chętnie użyłbym granatnika. Wpakowałbym po granacie w każdy budynek. Nic o tym nie wiedzieliśmy. Robiliśmy to, co zawsze. Pracowaliśmy, wracaliśmy do domu. Nikomu nie przeszkadzaliśmy. Dlaczego ktoś myślał, że zrobiliśmy krzywdę ich bliskim? Jak na ironię, Somalijczycy uciekali przed przemocą i ISIS. Tylko szaleńcy mogli myśleć, że jesteśmy z nimi związani. W ciągu następnych miesięcy stało się jasne, że zamierzają użyć materiałów wybuchowych na osiedlu przy Mary Street. Do zamachu miało dojść po wyborach, bo nie chcieli, by ich czyny miały na nie wpływ. Patrick Stein był farmerem, więc miał dostęp do dużych ilości nawozów sztucznych. Mógł z nich sporządzić materiały wybuchowe. To wtedy tata zaczął miewać koszmary. Śniło mu się, że z kimś walczy lub ucieka. W jednym z najgorszych koszmarów widział Somalijkę z małą córeczką. Obie miały zmasakrowane twarze.
Późnym wrześniem 2016 wybory były w listopadzie. Curtis i Gavin powiedzieli Patrickowi i Danowi, że zbudowali zapalnik, który odpali dużą bombę i zabije wiele osób. Poparzyło cię? Przyłożyłem zapalniczkę, spaliło mi włosy na dłoni. Aż łupnęło. O mało się nie spaliłem. Wtedy się zaczęło. Nie mogłem spać. Mieliśmy pewność, że zamierzają zdetonować bombę własnej roboty. Musieliśmy mieć ich na oku bez przerwy, aż wsadzimy ich za kratki. Na pewnym etapie śledztwa informatora zwykle zastępuje się tajnym agentem. Rozważaliśmy to miesiącami. W trakcie śledztwa Dan wspomniał kolegom z milicji, że ma krewnych zamieszanych w przestępczość. Teraz mógł powiedzieć, pamiętacie, mówiłem wam o nim. Należy do jakiejś mafii. Tajniak został przedstawiony jako spec od materiałów wybuchowych. Patrick Stein, Curtis Allen i Gavin Wright mieli się z nim spotkać i zlecić mu budowę bomby. Na tym etapie kontrola była nie tylko potrzebna, ale konieczna. Nie mogliśmy pozwolić, by zbudowali własną bombę. Curtis był nieufny, obawiał się, że to zasadzka. Znają się na tym, robią to od dawna. Wolałbym kogoś, kogo wszyscy znamy. W sumie racja. W najgorszym razie nie spotkają się z tajniakiem, przestaną ufać Danowi, odetną go i zbudują bombę sami, a my nie poznamy ich planów. Na spotkaniu uzgodnili, że z tajniakiem spotka się tylko Stein. Przekaż mu nasze pomysły. Zobaczymy, co powie. Krzyżowcy sporządzili listę rzeczy, które tajniak miał im dostarczyć. Uważali, że mogą zrobić to sami, ale z jego pomocą będzie szybciej. Dotarło do nas, jak wiele rzeczy może pójść nie tak. To nie było miłe uczucie. Patrick Stein był nieprzewidywalny. Dan pojechał na odludzie, Stein jechał za nim. Nasz tajniak Brian miał grupę własnych ludzi. Dan przedstawił Steina i odjechał. Stein wsiadł do samochodu Briana. Powiem wprost, nie znamy się na bombach, jesteśmy prostymi chłopakami ze wsi. Ale mam dość patrzenia, jak to robactwo zajmuje nasz kraj. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, zajmą wszystkie te miasta. Też ich nie cierpię, ale chcę wiedzieć, co się dzieje. To nie dla dżihadystów, morderców dobrych ludzi? Nie, to nie dla nich. Bo jeśli tak, to lepiej wysiądź. To ich chcemy załatwić. Tak? To spoko. Na koniec spotkania Brian powiedział, że się zastanowi, czy im pomoże. Parę dni po spotkaniu skontaktował się z Patrickiem Steinem, mówiąc: to ja, facet z pola, pomogę wam. Podoba mi się wasz cel. Stein powiadomił resztę krzyżowców.
Zadecydowali, że Stein jeszcze raz spotka się z Brianem. Miał zawieźć Briana na osiedle i powiedzieć mu, na czym zależy krzyżowcom. To drugie spotkanie było niezwykle ważne dla śledztwa. Mieliśmy sporo dowodów, ale potrzebowaliśmy więcej. Chcieliśmy mieć zgodę Patricka, że dostarczy Brianowi materiały, z których ten zrobi bombę. Oczywiście Brian miał mu dać fałszywą. Byliśmy zadowoleni i nagle zadzwonił telefon. Dzień przed planowanym spotkaniem Steina z Brianem dziewczyna Curtisa Allena wezwała policję. Uderzył ją i zamknął w domu. Bała się o swoje bezpieczeństwo. Przy zatrzymaniu Curtisa wspomniała, że należy do milicji i przygotowuje materiały wybuchowe. Szlak. Wszystko szło w dobrą stronę i nagle kij w szprychy. Zastanawialiśmy się, co robić. Nie wiedzieliśmy, jak wpłynie to na innych. Rozproszą się, czy raczej przyspieszą atak. Musieliśmy współpracować z lokalnymi władzami. To oni wezwali FBI, twierdząc, że mają coś, co ich przerasta. Staraliśmy się panować nad przepływem informacji, ale w wiejskim środowisku, gdzie wszyscy się znają, to trudne. Prosiliśmy lokalne władze, które zatrzymały Curtisa, by nie stykał się z nikim spoza aresztu, żeby wieści się nie rozeszły. FBI pytało tatę, jak to wszystko wpływa na Gavina Wrighta, a zwłaszcza na Patricka Steina. Byli na wolności i planowali masowe zabójstwo. To był najbardziej szalony etap śledztwa. Czy Gavin ucieknie? Czy Stein zrobi coś sam? Gorączkowo rozmawiałem ze zwierzchnikami i z prokuraturą. Plan się zmienił. Spotkanie z tajniakiem zostaje. Wszyscy byli zdania, że możemy zrobić to bezpiecznie. Stein miał przejechać z Brianem obok osiedla i opowiedzieć, co zamierzają zrobić krzyżowcy. Byłem pewny, że Patrick Stein nie zjawi się na następnym spotkaniu. Byłem przekonany, że się wystraszył i jest po wszystkim. Rankiem dnia drugiego spotkania przygotowywaliśmy się tak, jakby Stein naprawdę miał się zjawić. To była jedna wielka niewiadoma. Ku mojemu zdziwieniu przyjechał. Nie było czasu na radość. Musieliśmy zrobić, co do nas należało. Gdzie to jest? Podałeś mi adres, ale zapomniałem. Możemy podjechać. Patrick obwiózł tajniaka po Garden City. Widzisz to osiedle? Tak. Tam mieszkają. Tam? Tak, te karaluchy. Wszędzie? Każde mieszkanie jest ich pełne. Nie znałem określenia karaluchy. Niezłe. Sam zacznę tak mówić. Chciałbym zamontować tam kamerę z Wi-Fi, by widzieć to na żywo.
To był jednoznaczny dowód, że naprawdę chcą skrzywdzić tych ludzi. W porządku? Tak. Prześpij się. Zamierzam. Już trzeba. W ciągu kilku minut przekonanie, że już po sprawie, zmieniło się w świadomość, że jednak nie. Byliśmy w euforii. Całą noc po tym spotkaniu przygotowywaliśmy nakazy rewizji i planowaliśmy kolejne posunięcia. Ci ludzie mieli materiały wybuchowe. Musieliśmy ich natychmiast zatrzymać. Rankiem w dniu akcji było nerwowo. Było wiele niewiadomych, a wszyscy musieli być bezpieczni. Postanowiliśmy zatrzymać Patricka Steina na parkingu przed restauracją. Stein miał dostarczyć Brianowi, naszemu tajniakowi, nawozy do produkcji bomby. Wtedy mieliśmy zatrzymać Patricka Steina. Brian i trzej inni tajniacy czekali na Steina na parkingu. Kiedy przyjechał, przenieśli nawozy z jego pick-upa do swojego pojazdu. To wystarczy na wysadzenie 2 bloków i więcej. Super. Właśnie dlatego cieszę się, że nam pomagasz. Wiesz, co robisz. Te słowa Briana były hasłem. Weszli specjalsi, aresztowali Steina i Briana. Hej, co to ma być? Kiedy zatrzymano Patricka, a kilka minut później Gavina, poczuliśmy wielką ulgę. Już nikogo nie zabiją. Zagrożenie minęło. Now I know that the danger has passed. Kiedy usłyszeliśmy o aresztowaniu, cieszyliśmy się. Ale to nie trwało długo. Baliśmy się zemsty. Krótko potem kupiliśmy Pitbulla. Byliśmy bardzo ostrożni. W tym czasie Curtis Wright przebywał już w areszcie za przemoc domową. Potem zatrzymano Gavina i Patricka. Spotkali się. Patrick zauważył, że nie ma Dana i Briana. Tego samego dnia zadzwonił do matki, mówiąc, by wszystkim powiedziała. Wejdź na moje konto na Facebooku i napisz, że Dan Day, D-A-Y, to federalny. Roześlij to. Dobrze. Baliśmy się, że przez działania taty przyjdą do nas i będą nas torturować albo nas pozabijają. Tata niczego nie żałował, ale jednocześnie martwił się, że naraził nas na niebezpieczeństwo. Tata miał olbrzymie obawy. Wszyscy się baliśmy. FBI i policja zapewniały nas, że jesteśmy bezpieczni, ale pewności nie ma nigdy. Zamontowaliśmy monitoring, kupiliśmy psa i więcej broni, by zapanować nad tym strachem. Ale ten strach został z tatą już na zawsze. 3 mężczyźni z południowo-zachodniego Kansas, Curtis Allen, Patrick Stein i Gavin Wright, usłyszeli dziś w sądzie federalnym zarzut terroryzmu wewnętrznego. Zarzut oparto na 8-miesięcznym śledztwie FBI. Społeczność somalijska była wstrząśnięta.
To nie był cios w brzuch, ale potężny kopniak. Część z nas była zła, ale większość smutna i załamana. Jak ktoś mógł chcieć nas pozabijać? To zmieniło naszą społeczność. Wiele osób wyjechało. Wiele mówiono o tym, co mogło się stać. Przygotowując się do procesu, poprosiłem agentów, by zbudowali mi replikę tej bomby. Chciałem pokazać, jakie zniszczenia by wyrządziła. Gdyby wybuchła przy Mary Street 312, zostałaby dymiąca czarna dziura, a my patrzylibyśmy na ciała ponad setki uchodźców. Nie mam wątpliwości, że FBI zapobiegło drugiemu Oklahoma City. Wszyscy trzej zostali oskarżeni o usiłowanie użycia broni masowego rażenia i spisek w celu popełnienia zbrodni z nienawiści. Wszystkich trzech uznano za winnych. Curtis Allen został skazany na 25 lat więzienia, Gavin Wright na 26, a Patrick Stein na 30. Ale tak naprawdę był tylko jeden bohater. Dan Day. Bardzo chciał, by jego miasto i sąsiedzi byli bezpieczni. Policja Garden City uhonorowała Dana Daya nagrodą lokalnej społeczności. Bez Dana by się nam nie udało. Był symbolem czynienia dobra, nawet jeśli to może czymś grozić. Tata nie może sam o tym opowiedzieć, bo parę miesięcy temu zmarł. Na serce. Myślę, że przyczynił się do tego cały ten stres. Każda jego część, wiara i determinacja, czyniła go bohaterem. Tyle się nacierpiał, by ocalić ludzi, których nie znał. Ale uważał, że warto się narazić. Nie ma słów, które oddały. Najgroźniejsze historie nie zawsze zaczynają się od kryzysu. Czasem zaczynają się od dość zwyczajnych ludzi. Kiedyś można bajminak na ulicy bez drugiego spodziewania. Własnie to czyni, że tak trudnymi do zniesienia polatać. Bo kiedy człowiek patrzy w tekst na wielka zbrodnia, instynktownie chce język. Ze muzeali istnieją wyraźne znaki ostrzegawcze. Ze zlo powinno mieć twarz, która da się rozpoznać od razu. Ze powinno został jak po sobie czlot wyczuwalny z daleka. Jaki sien, jaki fals. Koz, komawi? Nie zbliżaj się, ale prawdziwy koszmar rzadko bywa tak uprzedzony. Znacznie częściej przychodzi w ubraniu codzienności. Anglia uczestniczyła w sekcesji usia zniosła w sobie powodzenia surowość. Miasta polności nie miały w sobie nikt z polisku filmowych opowieści o nowoczesności. Bailey Sar, robotnicy z Maxon Praka, ale też uporządkowany w sposób, który dawał ludziom poczucie przewidywalności. Fabryki, biura, osiedla, puby, przystanki, zakłady pracy, ten sam rytm tygodnia, ten sam powrót do domu, ten sam głód prostego życia. Manchester i jego okolice nie byli miczkiem, które samo ze siebie zapowiadało legendę mroku. Byli raczej miejscem, gdzie zwyczajność miała twarda, żostka struktura.
І власне у такій звичайності мала уродзиксі jedna z najbardziej przerażających spraw historii Wielkiej Brytanii. Seria zabójstw dzieci i nastolatków dokonanych przez Jana Brady'ego i Mary Hindley w latach 1963-1965 to później nazwano The Moors Murders. Nie od początku była nazwa, która niosła ze sobą Cezar narodowe traumy. Na samym początku byli tylko nazwiska, których nikt jazyk nie kojarzył ten sposób. Ian Brady, Myra Hindley. Dwoje młodych ludzi. Którzy napiero zrazu tylko mogli wydawać się coś zwykłego krajobrazu północnej Anglii, on zamknięty, chłodny, inteligentny. Sprawia rażenie, k człowieka odseparowanego od otoczenia bardziej niż otoczenie było gotowe zauważyć ona prakudziaka. Obiekna, pozornie upisana o znajomy pozadek zajście klasy prakudzia sedza. Niku też parce nie miało dziecce wtedy wiele postronnych wyglądach jak zapowiedźcego z historycznie potwornego, a jednak ulasny z takich pozorom miała narodzik się sprawa, która do dziś nie daje Brytyjczykom pełnego spokoju. Ich historia prezesela się w Manchesterze. Robił zakładzi Millwards, gdzie Hindley podziela pracę jako mazynistka w styczniu 1961 roku. Tu tam poznala Brady'ego. Z dzisiejszej perspektywy lat 20 patrzył na ich spotkanie jak na poksatekcego nieuniknionego. Jak bizlo od początku czekalo jozwu gotowej formie, potrzebuje jak tylko odpowiednie czujeli. Bajsi udzianek, ale prawdziwe zichy rozadko zjala tak teatralny. Na początku był raczej proces, zainteresowanie, fascynacja, przezicheganie, które nie wyglądało jazyk jak katastrofa. Hindley miała 18 lat. Brady bajlniko starsi, zachcelo się odzwyklić bliskości o miejscu pracy. Od obserwowania się, od budowania rażenia. Z ten drugi Justyny bardziej intensywnie. Bardziej znaczący, bardziej magnetyczny niż pozostali. Według źródeł Hindley szybko się nim zafascynowała. Ich relacja zakieśniała się w 1961 roku. Zanim jazyk się świat miał jakikolwiek powód, by odczytywać jako śmiertelnie niebezpiecznego. A właśnie tutaj zaczyna się najbardziej niepokojąca warstwa tej opowieści, bo najstraszniejsze w tego typu historiach nie jest wylaksnie tu. Do czego ostatecznie dochodzi. Najstraszniejsze bywa tu. Jak długo inni ludzie patrzą na te same pary i widzą tylko dwoje znajomych współpracowników. Partnerów, młodych ludzi z własnymi przyzwyczajeniami, własnym rytmem dnia, własnymi planami. Społeczeństwo potrzebuje wierzyć, że zagrożenie daje się rozpoznać ze snu. Że istnieje jakaś wyraźna granica między tym, co normalne, a tym, co potworne. Ale właśnie w sprawie Brady'ego i Hindley ta granica przez długi czas pozostawała niemal niewidzialna. Tu nie była historia gwałtownego, publicznego upadku, tu nie była opowieść o pracy. Któryś mrok od początku rozukał się uzyskiem oczy. Było w niczego znacznie bardziej zdradliwego. Stopniowoska w relacji Hindley i Brady'ego zlo nie objawiło się światu jako nagły blisk. Rosło cicho, był prywatności. Były idee, które z czasem stawali się coraz bardziej odoklejone od zwykłego ludzkiego odruchu. Były fascynacja, które w innym zajściu mogliby pozostać jedynie ponura poza albo czora fantazja. Lecz tu też zaczęli budować wspólny język. Z dostępność opisał wynika. Z Brady podsuł Hindley lektury i rozmowy przez językowne obsesja przez emocje oraz nazistowskie zbrodnie, a ich relacja z czasem stawała się nie tylko romansem. Lecz także wspólna przez stworzenia psychicznego odklejenia od norm tu ważna. By zatrzymać się właśnie tutaj, zanim historia przez się do finału. Bo ludzie często próbują zrozumieć podobne sprawy właśnie przez to, co wydarzyło się najpóźniej najstraszniejsze. Tymczasem prawdziwy kosma rodzi się zwykle wcześniej jako czyn, ale jako przyzwolenie. Jako przesunie granicy, jako moment. U którym kos kopałem budzik od raz.
Zakzina bajsi osładziany, potem normalizowany. Potem zielony z jakimś drugim. A kiedy dwoje ludzi zaczyna tworzyć wspólny język dialeryzacji moralnej martwić, rodzi się szczególny rodzaj niebezpieczeństwa, dziś samotna fantazja. Która świat musi dziesiąt się powstrzymać przez przypadek, wstyd albo lek. Nie podziałuje się układ. Zamknięty obieg uzadziemnego uzmoknienia, jedno spojrzenie potwierdzi drugi. Jedna obsesja znajdzie potwierdzenie u drugiego, a negel tu. Koło pojedynki mogłoby się rozpaść i udusi zaczyna się otwardzać. Vlastnie to sprawia, że historia Bradiego i Hindley jest tak mroczna w swoim psychologicznym rdzeniu. Tu nie tylko historia jednostkowego okrucieństwa, to historia pary. I u której zwykle ludzkie hamulce nie rozmakniali się nawzajem. Lex Labli. Zamiast uzadziemnie ogranik zakswodzie nadziemniejsze impulsy. Zakzeli budować przestrzeń. U której te impulsy stawali się coraz bardziej realne, a społeczeństwu. Jak tu społeczeństwu patrzyło ze zjunaczego wydzialu tu. Konać latujesz zobaczyć Fraser? Ubrania sposób bajsia. Powierzchnie na fotografiach, które później obiegli świat, Myra Hindley stala się niemal ikona tej zdradliwej powierzchni. Utlenione wozy, sporzenie. Korpo latać bedzi analizowany do znudzenia, twarz tak mokno rejta zbiorowa pamięć. Z pozostanie nalezek relaksnie do człowieka, a zacznie funkcjonować jak znaki poki. Ale zanim stala się ta twardza z okładek i archiwał, była po prostu młoda kobieta, która ludzie mogli znać z presji, z sąsiedztwa. Jest godzenie sytuacji, tu zdarzenie między obrazem swykloski a prawda o tym, ko poznać miało łodzisk na dział. Jest jednym z najtrudniejszych elementów tej historii. Uci bowiem czegoś głęboko niepokojącego, że powierzchnia człowieka była bezużyteczna jako narzędzie rozpoznawania zła. Ian Brady tak się nie wyglądał jak postać z gotowego mitu o potworce. Był raczej kimś, który w zwykłym otoczeniu mógł zostać odczytany jako dziwny, może klodny, może odrobinę odcięty, ale niekoniecznie jako śmiertelne zagrożenie. A właśnie tu jest tak ważny dziele konstrukcji tej opowieści. Nie chodzi o tu. By po fakcie dopisywać do twardzi oczywistość zbrodni, chodzi o tu. By zrozumieć, jak bardzo realne zło potrafi ukrywać się w ramach, które społeczeństwo uznaje za nieszkodliwie zwyciężne, gdyby było inaczej. Podobnie sprawy nieustro zasaliby ludźmi tak mokno, ustro zasadza właśnie dlatego. Znisk się komfort rozpoznawania, a przecież jest księg nie zostało publicznie odkryte. Jeszcze nikt nie znał imion dzieci, które mieli zniknąć. Jeszcze nie było mokradel pamięci, policji nic poszukiwan. Grobo na rozosowiskach Saddleworth Moor. Jeszcze nie było procesu o Chester Assizes w 1966 roku. Ani wyrokał za trosy zabójstwa, ani poznieść przyznanie odkryk, który dopełnia obraz 5 ofiar: Pauline Reed, Johna Kilbrede'a, Keitha Bennetta, Leslie Ann Downey i Edward Evansa. Na tym etapie była tylko relacja, o która z zjunatrz mogła wydawać się zwykła, a wyjunatrz dożyła do czegoś znacznie gorszego. A może właśnie tu jest najwłaściwszy sposób, by wyjaśnić tej historii. Nie od samej zbrodni, lecz od oszustwa pozoru. Od tego, że świat prawie nigdy nie dostanie ostrzeżenia w formie wygodnego dzieła własnego spokoju. Dwoje ludzi spotyka się w pracy, zaczynają spędzać ze sobą czas. Budują wiez z wiele myśli. Przyzwyczajają się do wspólnej obecności, w zisku tu mieści się ogranikać czegoś. Koz zjunatrz można nazwać zikiem, a potem dzidzi pod spodem właściwie niewidoczne dziele przypadkowego oka. To jest zaczyna zmieniać się mechanizm. Dosłownie jest tu ważny mechanizm, nie romantyczna namiętność. Nie nagli wajbok, mechanizm, kodyzjala.
Boma elementy uzajemnie się napędzacie. Brady unosil do tej relacji intelektualizowana CIEMNOŚ. Obsedzie dominakdzie fascinakdzie prezemoka. Hindley nie pozostala tylko biernym świadkiem jego świata, z czasem wesla u niego coraz glebieć. A właśnie to uspolucesnik to miało odcinek tej sprawy tak trudna do moralnego oproszczenia. Nie dlatego? Że zabraknie jej unieść wojny. Wojny bedzija na to. Leks dlatego, że społeczeństwo odrzucało czyściec jak jednego dominującego potwora i jedno slabsze ogniwo. Jednego spros i jednego biernego satellite. Tymczasem u tej historii granic między wpływem. Zgoda i współsprawstwem mieli tak się jednym z najbardziej niepokojących pytań. Ale na razie te pytania jeszcze nie istnieli. Na razie to czas przed katastrofa, a czas przed katastrofa ma własny rodzaj się. Jest niemal zawsze nieznosny zwyczajny. Tudziego najokrutnie satycza. Kiedy poznać patrzy wstekst? Czy się znaleźć ku nim dziaka zanomili? Koz wyraznego, ko mogłoby ostrzec uzyskać wokół. A jednak nasz wszystkie znajdzie się tylko kod zjenosk. Praise, spotkania, rozmowy, mail gesty, przyzwyczajenia. Aj tu własny ziteć kod zjenosi, nie jest jakiś teatralny czlani. Wylania się poznać mrok. Saddleworth Moor. Rozosowiska, które z czasem mieli na zawsze splot zita sprawa. Dziesiąt nie istnieli obrazny publik znać jako mieć się grozi, byli po prostu czesi jak krajobrazu. Surowe, rozlegli. Polnoknie, mieszka takie mają sobie pięknego i niegośnego zarazem otwartosk, która daje pozor wolności, a polskie, która łatwo poczlania śledzi, ale za nim stanie się symbolem. Sa tylko ziemia, tylko mieczem, tylko ciesia mapy, a podobnie jest z ludźmi. Którzy poznasz przyjeżdża do historii, zanim stanie się znakami ostrzegającymi wiele kolejnych pokoleń. Sa po prostu obiegnie wśród i nic. Tu najbardziej przyzygnie jaka lekcja pierwsza z Czesi też opowieści. Zloni zawsze zadzina się tam, gdzie społeczeństwo spodziewa się, że znaleźć. Nie zaczyna się od tego, kola tu nazwak. Czasem zaczyna się o zwykłej relacji. Ju mieć współpracy. Ju fascynakdzie, która powoli przestaje być niewinna. Bo o prywatnym świecie dwoczka ludzi, którzy coraz mniej potrzebują kudzeć zgody. Bo wystarcza sobie nawzajem jako lustra własnej ciemności, a potem na czodzi chwila. Gdy tu, kodu też porybalo tylko wewnętrznym rokiem. Zaczyna szukać wejdzie się do realnego świata, a właśnie tam. Na granicy między prywatna obsesja a pierwszym realnym synem zaczyna się prawdziwy kosmos. Nie ma nikt bardziej niebezpiecznego niż zło, który się małych spokojnym tonem. Nie podnosi głosu, nie odsłania się od razu. Nie uchodzi do życia drugiego człowieka jak gwałtowna bursa, lecz jak powolna zmiana temperatury w pokoju, która zauważa się dopiero wtedy, gdy wszystko jest inne. Obie historii Jana Brady'ego i Mary Hindley własny ten rodzaj przemiany ma znaczenie na dźwigsy, bo za nim podziałili się ofiary. Zanim rozosowiska stali się mieczkiem narodowej grozy, zanim społeczeństwo nauczyło się wyjmować jak ich nazwiska z odraza. Istniała relacja, a tu relacja była pierwszym następstwem katastrofy. Ludzie często czytają język, że najciemniej syny biorą się z nagłego impulsu. Że muszą mieć punkt zapalny, jedna wyrazna chwila. Póki to nikt już nie jest takie samo, tu daje pewien komfort. Bo pozwalały obrazek sobie zlodziako z krótkiego, gwałtownego, wybukałego. Tymczasem u wielu prawdziwych historycznych gorzy rozetci rodza się znacznie kyseć. Nie w eksplozji, lecz w przyzwyczajeniu, abiu rozmowach, był w wspólnych spojrzeniach, abiu tym, że jedna osoba coraz glebiej uprowadza druga w świat. Który z zewnątrz uczas wydaje się tylko osobliwy, a wewnątrz zaczyna stopniowo tracić kontakt z ludzka granica. Myra Hindley była młoda, gdy poznała Brady'ego.
Prakowala. Zila u rzeczywistości klasy prakuje też. I uswizi uporządkowaniem prezes powtarzalność dni i niewielki ambikcie codzienności. Nikt u takiej biografii nie zapowiadalo jeszcze. Zjedzie nazwisko na zawsze z lacji jest jednym z najbardziej odpychających rozdziałów brytyjskiej historii kryminalnej. Blasni tu jest tak niepokojący. Nie tylko tu, kim się poznasz stala. Ale tu, jak daleko od tej prezysleć grozi wydarzy się punkt 20. Ian Brady unosił do ich relacji kos. Kodiele młodeż osoby mogło wydawać się magnetyczne? Claude, intelektual na wyniosłowsku. Razani, se patrzy na świat inaczej niż zyski wokół. Sa ludzi, którzy przysjagadza niecieplem. Lex intensjonosia, niż obiekuja bezpieczeństwa. Lec obiekuja łeczkie do rzeczywistości glebzedzie, bardziej brutalnie prawdziwedź. Bardziej wyzwolony z konwenansał, dla kogoś młodego. Spragnionego znagzenia, spragnionego bajsia wybraniem pracy kogoś silnego psychic zeni. Taki typ była szczególnie uwodzicielski, nie dlatego. Że jest dobry, wylaźny dlatego. Że wydaje się nieprzykietny, początkowo relacje tego typu nie wyglądają jak przemok. Nie jest nawet wyrazna dominacja, która coś proces procesowania środka ciężkości. Jedna osoba zaczyna myśleć kudzym językiem, przejmowa kudzy fascynakci. Uewnetrznia kudzy spojrzenie na rzeczywistość. Ulasni tak rodzi się psychiczna zależność, która nie potrzebuje kryzyku ani rozkazał. Wystarczy podziwu. Wystarczy pragnienie bliskości. Wystarczy przekonanie. Że ten drugi widzi świat pełnić, odważnić. Prawdziwie, Brady zdawał się budować wokół siebie taki własny klimat. Niezwykle atrakcyjności, lecz intelektualnego mroku. I w prywatnym świecie pojawiali się rozmowy, lektury, fascynacje, które diele zdrowo funkcjonujące relacji powinny stanowić sygnał alarmowy. Ale alarm rzadko uruchamia się od razu. Dziedik zlowiek jest emocjonalnie wytrzygnajty. Wtedy wszystko, konie pokodziacy. Może zostać pomylony z glebia, okrucieństwo z odwaga myślenia. Bezduszność z sila charakteru, pogarda diele norm z wydziadkowosia. Tu vlastnie tutaj zaczyna się prawdziwy horror tej historii. Nie w samym synie. Lex uprzemiany znacen. W. Chwili. GDY2 kopawino budzik instynkton odrzucenia. Zaczyna być odczytywań jako kos fascynującego. Człowiek nie staje się współuczestnikiem zła w jednym prostym ruchu. Najpierw osłaża jego język, potem jego obrazy. Potem jego logikę, a z ukonku pozostaje odsuwać potrzeby kowniesia się tam. Gdy kiedyś przebiegała naturalna granica, obie relacje Brady'ego i Hindley najgroźniejsze nie było wylasne tu. Z jedno oddziaływało na drugie, najgroźniejsze było tu, że z czasem zagrzeli tworzyć zamknięty układ wzajemnego potwierdzania. Tu pozostawała się sytuacja. Tu, której jedna osoba opowiada o mroku, a druga się go boi. Zaczynała się sytuacja, w której mrok stawał się czymś wspólnym. Czymś intymnym, prawie prywatnym językiem dwóch ludzi. Którzy coraz mniej potrzebowali świata zewnętrznego jako moralnego punktu odniesienia. I tu własnie odróżnia zwykła fascynacja od katastrofy. Istnieją ludzie, którzy flirtują z ciemnością wyraźnie symbolicznie. Lubię zokować, lubię prowokować. Lubię kreować się na bardziej brutalny niż cała rzeczywistości. Ale gdy taka poza trafia na odpowiedni grunt, kiedy spotyka się z kimś, kto niekownie się przed realnym przekroczeniem, wtedy przestaje być poza. Zaczyna stawać się planem. Własny taki niepokój wisi na druga część tego powierzchni. Jeszcze nie ma ofiar, jeszcze nie ma policji. Jeszcze nie ma ziemi. To rozkrywała się ala i pamięć. A jednak wszystko, ko poznasz na dyżdży. Zaczyna już istnieć w zarodku, był w spojrzeniach. A był wyborach, W. Tim.
Kto komu wierzy bardziej niż własnemu sumieniu? Daję tym. Ze dwie osoby zaczynają mówić do siebie językiem odklejonym od zwykłego ludzkiego współodczuwania. Mira nie była perzycie od początku figura lodowatego potwora z gazet. Tu przysło poznać, just po uzyskiem. Dziś fotografia i pamięć społeczna zamienili działu symbol. Na tym etapie była kimś, kto coraz głębiej wychodziło świat bredy ego. A właśnie tu budzi tak wielki moralny niepokój. Bo społeczeństwo czetnie wyobraża sobie zło jako coś gotowego, zamkniętego, kompletnego odpioru ze czuli. Tymczasem tutaj wszystko wskazuje na proces. Na uwyklanie, na zgodę, która mogła nie pojawić się nagle, lecz dożyła ku atmosferze wpływu. Fascynacja i wspólnego odcinania się od normalnych odruczał nie znaczy tu oczywisy. Zewopleje tłumaczy wine, tu byłoby zbyt proste i zbyt wygodne. Ale próba zrozumienia i relacji wymaga patrzenia na nie bez tanić po sieci. Jaka daje jednoznaczny schemat, silny sprawka. Bierna ofiara jego wpływu, w historii niepokoja się jest właśnie tu. Że taka formula okazuje się nie wystarcza dziaka, auzem. Brady wydaje się figura dominująca, bardziej ideologiczna, bardziej wyrokowana, bardziej świadomie zapatrzona w prezymok jako projekt. Ale Roni pracuje tu, że Hindley nie pozostała tylko biernym sieniem. W pewnym momencie zaczęło współtworzyć ten świat. Tu współtworzenie nie musi zaczynać się od synu. Zaczyna się dużo wcześniej. Od zgody na rozmowy, od zgody na obraz, od zgody na tu. Bajce, że okrucieństwo nie budziło już perzykiwu. Lecz ciekawostka. Potem przychodzi z czegoś bardziej niebezpiecznego pragnienia wydziadkowości. Wiele toksycznych relacji buduje się właśnie na tym. Jedna osoba daje drugiej poksusie, że razem należy do świata lepszego. Bardziej prawdziwego, bardziej odważnego niż reszta społeczeństwa. Że inni są banalni, mali, ślepi, że tylko oni dwoje rozumieją coś istotnego. Taki rodzaj intymności bywa szczególnie destrukcyjny, bo rozbraja sumienie. Przedstawia jako słabość zwykłych ludzi. Im dłużej trwał ich związek, tym bardziej przestawał być po prostu romansem. Stawał się prywatnym systemem przekonań i przyzwyczajeń. U którym normalne ludzkie hamulce coraz bardziej ustępowali miejsca wspólnemu mrokowi, a w relacjach tego typu zło nie jest tylko tym, co się robi, just z tym. Ko przestaje się krzuk, przestaje bolek, kudze cierpienie, przestaje dialog wyobraznia moralna, drugi słowik. Zamiast pozostała osoba, zaczyna istnieć jako możliwość. Narzędzie, obiekt. Element fantazji. Tu właśnie ta przemiana jest prawdziwie przeraża dziaka. Ni halas, ni skandal. Nie wielki dramatyczny gest, lecz powolne wyladzanie w sobie tego, co sprawia, że człowiek zatrzymuje się przed cierpieniem drugiego. A dziś taki proces zachodzi nie w izolacji, lecz między dwiema osobami nabiera niemal autonomicznej sili, już nie trzeba przekonywać. Wystarczy jedno spowodzenie, wystarczy wspólna sesa. Wystarczy fakt, że oboje wiedzą, o czym myślę, a niko fadzia się. Dał takich historiach o to się niezwykle nie widzi tego. Konać was nie dzieje? Widzi parę wspólne wajcia i wspólne zyki, może ponad zimnosk. Może klot, może kos nie do końca sympatycznego? Ale nie pełnik stalt zagrożenia, a trudno się temu dziwić. Bo prawdziwe przygotowanie do zbrodni niemal nigdy nie odbywa się publicznie. Ono dojrzewa o półmroku relacji. A biją tym komiędzy słowami. Dują tym, ko przestaje zawstydzać. A biją tym, ko zostaje wspólnie zaakceptowane, a przecież jest wokół nadal istniał zwykły świat. Fabryki, zmiany, wynagrodzenia, domy, sąsiedztwo. Ludzie rakają się z presji, młodzież na ulicach.
Zigi, które dziecko niczego nie prezecowali. Tu zawsze najbardziej boli w takich historiach równoległość, jedni zidział prostym rytmie codzienności. Podczas kiedy tu obok rodzi się zaczęła rozedrazy de codzienność na zawsze. Katastrofa nie przychodzi bowiem z osobnej planety. Rodzi się w tym samym świecie. Zwykle zajksi, osrod tajk samić muro. Tajć samić ulik, tej samić pogodi, a tej samić gesto. Dlatego druga część historii Moore's Murders nie jest opowieści o zbrodni, jest opowieści o narodzinach wspólnego mroku. O tymi, jak para prezestadzie bez po prostu para. A stadzie się układam. O tymi, jak fascinakcia zamienia się w spolucjal, zanim dziecko padnie pierozirelny kios. O tym, jak zlo przechodzi z poziomu wyobraźni do poziomu gotowości. A własnie gotowość jest tutaj złom kluczowym, bo istnieje chwila. Basimo się niewidzialna dla świata, w których człowiek nie tylko flirtuje z ciemnością. Ale naprawdę zaczyna rozważać ucielenie nie w abstrakcji. Nie jako żart, nie jako poza. Nie jako skandalizująca rozmowy przez papierosy. Naprawdę. Tu chwila, gdy kudziki zaczyna wazik mniejszy niż własna obsesja. Gdy granica zostaje naruszona na szpierowo wnetrznie, a dopiero potem zewnętrznie? Brady a Hindley zbliżali się właśnie do tej granicy. Ich relacja nie była już zwykła relacja dwóch młodych ludzi. Była systemem zadziemnego utwierdzania się w tym, konie ludzkie. A kiedy dwoje ludzi przestaje zatrzymywać siebie nawzajem przed złem i zaczyna się ku niemu popiciak, historia nie potrzebuje już wiele czasu. By przekroczyć punkt, po którym nie będzie odwrotu. Bo najpierw zawsze umiera opór, dopiero później giną ludzie. Każda wielka katastrofa ma moment, o którym przestaje być tylko możliwością. Przez jakiś czas istnieje jeszcze wyłącznie w języku i w fantazji. W spodzierzeniach, w tym ciemnym porozumieniu dwóch ludzi, którzy coraz mniej potrzebują świata zewnętrznego jako moralnej granicy, ale potem nadchodzi chwila. GDY2, kodotad było tylko wspólnym rokiem. Suka potwierdzenia w rzeczywistości, i lasnie wtedy dzieje się kos? Po tym nie można już roczyć do odcisnięcia się drzwi siebie, po pierwszym realnym cenie nie ma już dawnej niewinności. Nawet też najbardziej pozorny, jest tylko Caesar. Który też porybedzi rozul. Latem 1963 roku Ian Brady a Myra Hindley byli już para nie tylko emocjonalni, ale także psychic znaje, u tym najgroźniejszym sensie. Zagzeli dzielik przestrzen, w których ze cierpienie przestawało być świata granica. Brady miał małek o doskonalym morderstwie na posadku Lipka, a ich relacja była już wtedy na tyle domknięta, że taka idea nie wywołała zerwania, lecz ruszku realizacji. 12 lipca 1963 roku wybrali pierwsza ofiary, była nia 16-letnia Pauline Reed. Tu niezwykle ważne, by zobaczyć taki historii nie jako abstrakcyjna pierwsza zbrodnia. Lecz jako moment zniesienia bardzo konkretnego zyskia, Pauline nie była prezyskie z jedynym nazwiskiem, który później trafi do akty, była nastolatka z Manchesteru. Ciucina i taka przez zwykły letni wieczór ku własnym planom, własnym drobnym oczekiwaniom. Ku temu zyskiemu, kodile człowieka młodego wydaje się jest nieskończenie otwarte. A właśnie dlatego pierwszy czyn Brady'ego i Hindley ma w sobie taka moc grozy, nie tylko dlatego. Zabayal pierwszy, także dlatego. Że wydarzył się na styku dwóch rzeczywistości, które nigdy nie powinny się spotkać. Zwykle, że drogi młodych dziewczyny świata dwóch ludzi, którzy już wcześniej zgodzili się wewnętrznie na kosnie ludzkiego. Najbardziej prezymujące o podobnych historiach gestu, jak malo na posadku wskazuje na ostateczności. Pauline szła na zabawy taneczne, Hindley znała ja pośrednio. Bo Pauline chodziła do szkoły z jej młodszą siostrą Maureen, nie była wieksowka twarza napotkana przypadkowo w anonimowym tłumie.
Baila Kim's Weistark sa jako znajomym. Bajni uruchomik alarma. Tu lasny ten element zdrady zaufania nadaje sprawy szczególny ciężki wymiar. Zlo nie musiało tu forsować trcui. Weistark zajlo, że pozemowilo znajomym głosem? Tamtego wieczoru Brady a Hindley porusali się według prostego, zimnego planu. On miał wypatrywać potencjalne żołnierzy. On naprowadził pozycjony samoczo do stałci i zatrzymak się. Kiedy da znak, kiedy wczesnie zobaczyli młodca dziewczynkę. Hindley nie zatrzymała się, bo rozpoznala jako 8-letnia sąsiadkę swojej matki. Poznić, około 19. 30 zatrzymali się przy Pauline Reed. Hindley zaproponowała, że podwiezienie dziewczyna wsiadła. Tu jeden z tych momentów, który wypracować zbrodniarz zostaje z człowiekiem na długo nie przez widowiskowość. Lecz przez swoją zwysadźność, zjazd do samochodu znanej osoby. Zgodzik si pomógł. Ufak. Nie prezekcuwak. Czasem vlastny tak brzmi podstatek rzeczy najgorszych. Aby te historie sególnie prezerazadziace gestu. Z prezeczki od normalności do śmierci nie zostało zbudowane na gwałtownym ataku umiejętku publicznym. Zostało zbudowane na manipulacji. Hindley powiedziała Pauline. Se zgubila rękawiczkę na Saddleworth Moor i potrzebuje pomocy w odnalezieniu. Pauline si zgodziła? Ten segol jest niemalny do zniesienia, bo pokazuje, jak bardzo dzieci i nastolatki funkcjonują w świecie, a gdzie pomógł dorosłemu albo starszemu znajomemu wydaje się czymś naturalnym. Niemal automatycznym, aby takie człowieczne działa jest pełna dorosła podejrzliwość. Działa raczej wyczuwanie do zaufania. I właśnie to zaufanie zostało tutaj wykorzystane jako narzędzie. Saddleworth Moor było wtedy po prostu krajobrazem rozległym, surowym, pozornie pustym. Miejsce takie ma własny rodzaj ciszy. Nie są kalki martwe, ale wydaje się obojętne na ludzka obytnostka. Rysowiska nie oferują poczucia schronienia, oferują prezestrzen. A prezestrzen, gdy trafia w rys ludzi pozbawionych sumienia? Potrafi stać się wspólnikiem, tu właśnie tam podzieciali. Hindley poznać twierdzila, że została w samochodzie. Kiedy Brady zabrał Pauline dalej na wozowisko, a potem rokł sam. Niezależnie od późniejszych prób minimalizowania własnej roli, jedno jest pewne. Tu nie była chwila przypadkowego zagubienia, tu był czyn przygotowany i wspólnie uruchomiony. Aby pierwsze morderstwo zawsze jest koszt szczególnie mrocznego, ponieważ udziałnie ono nie tylko gotowość do prezemocji, ale także zdolność do przekroczenia ostatniego progu bez cofnięcia się jej, dopóki okrucieństwo istnieje wyłącznie jako fantazja. Człowiek może dziesić się w język, zawodził decyduja seć twojli zadziala lek. Wzdedy odruch sumienia. Zeko zatrzyma rękę, slowo. Zamiar po pierwszym realnym synie ten argument umiera. Świat dowiaduje się wtedy czegoś najgorszego, że sprawka nie tylko myślał. Ale również zrobił, a sam sprawka dowiaduje się o sobie rzeczy jeszcze straszniejsze, że potrafi. A tu właśnie czyni pierwszy mod tak przelomowym psychologiczny. On nie kończy jedynie zakie owieri. On także niszczy ostatnie iluzje, że granica była nie do przekroczenia. Aby w przypadku Pauline Reed granica została przekroczona z Claudem, który później stanie się jednym z najbardziej przerażających rysów college sprawy. Dziecię zostało ukryte na wozowisku, a rodzina przez długie lata żyła bez odpowiedzi. Pauline zaginęła 12 lipca 1963 roku, ale dziecię odnaleziono dopiero w 1987 roku. Po tym, jak Hindley pomogła uskazać mieście początku podczas kolejnych poszukiwań, tu oznacza, że diele bliskich pierwszy akt tej historii nie był jedynie siosem chwili, był otwarta rana czeniaka się przez dekady. Tu właśnie tutaj dramat sprawy zaczyna rozrastać się poza sam moment prezemocji, bo The Moore's Murders nie są tylko historia cina. Są także historia nieobecności, rodzin czy kajasyk,
Domo, który co nie zamienia się w zwykły wieczo. Let zadabił pocatek wieloletniego koszmaru, matki i oczka. Autorzy próbują zrozumieć, dlaczego korka nie rosila. Mlodsyć i stasyć krewnicz, którzy dziesięcy przez długi czas nie wiedza. Sizywaj maja oplakiwak śmierć, sizidy czekak na kud. Nie ma ciba bardziej wyniszczającego stanu niż taki rodzaj niepewności, u którym czas nie leci. Tylko rozkiaga ból, Pauline nie stala się od razu zamknięta tragedia. Stala się zagadka rozdarta między nadzieją a persecucją. A dalej brady ego a handli ten pierwszy mordny byl końcem. Ulasny tudzini go tak strażliwy własnym, nie bajal jednorazowym łajbokom, po którym przychodzi przerażenie własnym synem. Panika. Czekuć wszystkie od siebie, wszystko. Kołajem i odal zimciagu też sprawy, pokazuje. Za przekroczenie pierwszej granicy nie zatrzymalować, przesunięcie. Utorowało drogę następnicz, a potem następnicz. Między lipkiem 1963 a październikiem 1965 zamordowali dziesięć Jona Kilbrideya, Keitha Bennetta, Leslie Ann Downey i Edwarda Evansa, właśnie dlatego pierwszy czyn nie może być cytany jako izolowany epizod. Tu byl podstatek zoru. Podstatek zoru jest zawsze najbardziej niebezpieczny, bo w jego chwili nikt poza sprawkami nie wyjedzie z powstacie seria. Dla świata Pauline byla zaginiona nastolatka, dla sprawko była dowodem. Zejść mrok potrafi wiedzieć rzeczywistość, a nie rozsypać się pod Cezarem własnej grozy. Tu jeden z najbardziej przerażających mechanizmów seryjnego zla. Pierwszy się nie tylko zaspokaja impuls, ale tak się reorganizuje psychik sprosy. Tu wydawało się niewyobrażalne. Staje się czymś dokonanym, tu miało być może być jednorazowa fantazja. Okazuje się możliwe do potwierdzenia. A kiedy możliwość przechodzi w doświadczenie? Droga do kolejnego przekroczenia robi się krótsza. Bo w tym sensie śmierć Pauline byla nie tylko pierwsza wielka krzywda tej historii. Była też momentem narodzin pewności po stronie sprawkał. Pewności, że potrafia osukać złabik, zabyka ukrycie. Pewności, że pozory nadal zjeladza. Ze świat wokół jeszcze nie rozpoznał tego. Z czym się stali. Że mogła rokić do codzienności, do pracy. Tu zwykły rozmów, tu własny sztuazja rol. Jakby nikt ostatek z niego się nie wydarzyło. A most własny tu jest najbardziej odrażający w pierwszym etapie podobnych spraw. Nie sam łajboć przezemy się, lecz możliwość. Że po nim sprawka potrafi nadal funkcjonować w zwyczajnym rytmie, że zlo nie musi być krzyczać. Most by się zorganizowany, cierpliwy i pozornie spokojny. Pauline Reed byla pierwsza, tu słowo zawsze się zgolni się za, bo zawierało sobie podwójną tragedię. Po pierwsze, oznaka indywidualne życie prezerwowane w sposób brutalny i niesprawiedliwy. Po drugie, oznaka podstatek czegoś, czego nikt jazyk się nie umie nazwać. Ale kozy czasem okazuje się wieksa. Mrocznie się bardziej systematyczne. Niż ktokolwiek chciałby sobie wyobrazić. Ulazny dlatego historia pierwszej ofiary nie może zostać opowiedziana jedynie jako wstęp do dalszych wydarzeń. Ona już sama w sobie jest przepaścia, nastolatka. Któreś zaufanie zostało wykorzystane, co? Który miał prowadzić do muzyki i tanka, a poprowadził ku śmierci. Rodzina pozostawiona ze sisa, rozosowisko. Który miało przez lata skrywać prawdę, i właśnie tutaj kończy się ostatnia iluzja. Że ten związek był tylko dziwny, tylko mroczny. Tylko odcięty od zwykłych ludzi. Nie. Po 12 lipca 1963 roku relacja Brady'ego i Hindley stala się czymś innym. Stala się wspólnikiem naznaczonym krwi. Zwykłe zyki, które dziesięki zaczęło odzyskać mogło sprawić jak rażenie Pauloki. Teraz było już tylko maska, a maski mają to do siebie.
Ze po pierwszym udaniu muzyki nosi siedzie coraz latujeć, bo kiedy jedno ziksie zostaje zniszczone, świat czas tego nie rozpoznaje. Tyle sprawkał nasz gorszy wniosek brzmienie, tu było straszne, lecz tu było możliwe. Po pierwszym morderstwie nie nastąpiło załamanie, nie przysła panika. Która z nich chciała być uklar od środka, nie podziałil się też ten rodzaj moralnego ustrzasu. Który czasem odbiera sprawcy zdolność dalszego działania. Wyraźnie tu jest jedna z najciemniejszych prawd tej historii. Pierwszy syn nie zatrzymał Brady'ego a Hindley. Precyzyjnie. Stal się dalej niż potwierdzenia, że potrafiła przekroczyć granic i nadal ziktak. Jack by świat niczego Jezeksa nie rozpoznał. Pauline Reed zaginęła 12 lipca 1963 roku. A już 23 listopada tego samego roku kolejna ofiara został 12-letni John Kilbride. Do tym vlastnym momencie opowiedz przestać być historia jednego przerażającego aktu. A staje się historia wzoru. Tu słowo brzmi klodno. Niemal technicznie, ale dobrze oddaje grozy tego. Kosaj wydarzilo, dużo oznaksa powtarzalność. Oznaksa, że zlo nie było już impulsem. Lex metoda, oznaksa. Że pomiędzy jednym odebranym zikiem a następnym nie zadziałało nikko moglo być zatrzymak ani strach. Ani wstyd, ani współczucie. Ani się tego, ko zrobili. Zadziałało kos odrodnego, roznaka pionosk. Ze pozory na dalej kronia. John Kilbride bał klopkom z Ashton Underline. Miał 12 lat, kiedy wyszedł na rynek tamtego listopadowego dnia. Jego się należało 10 do switzaczności. Tu też się krótsze sfery dzieciństwa. Która dorosli lubią uważać za oslonięta samym faktem, że dziecko jest dzieckiem. Ale prawdziwy zlonie respektuje taki człowiobrazem. Brady i Hindley złapili Johna, oferdziak mu podwiezienie do domu i butelkę sherry, a potem Weasley go na Saddleworth Moor. A został zamordowany i poczowany w plitkim grobie. Tu vlastnie podział się człod, który czyni do sprawy tak odpicza Jacka. Nie chodzi jedynie o samoprzyzemok. Lecz o sposoby, jakie zostały opisane w powtarzalny schemat. Najpierw wybór ofiary, potem pozornie niewinny kontakt. Następnie wykorzystanie zaufania albo zwykle zjesieć otwartości, później droga ku odosobnieniu. A na końcu sisa, który języki znika z pola widzenia świata. Tego rodzaju struktura przejmości mówi kos bardzo przerażającego osprawkać, że nie działali w chaosie. Zbudowali własną skuteczność na manipulacji, cierpliwości i stopniowym wygasaniu wielkich ludzkich hamulków. Po zniknięciu Johna rozpoczęto szerokie poszukiwania, zebrano setki oświadczeń, drukowano plakaty, a wolontariusze przesysywali teren w nadzieję. Że klopka uda się odnaleźć żyłego, tu jeden z najbardziej bolesnych kontrastów w tej historii. Z jednej strony społeczeństwo mobilizujące się szuka się, wyjazd dzieci, że dziecko można odzyskać, z drugiej strony sprawcy, którzy już wiedzą, gdzie leży prawda i którzy potrafią zejść dalej pośród tego zbiorowego wysiłku. Jack by kud z cierpienie bajlo tylko odległym halasem. I własnie tu rodzi się roznaka pionosk bezkarności. Nie w sadowej sali, nie po Jackiem z wielkim triumfie nad wymiarem sprawiedliwości. Lecz dużo wcześniej uczuli, kiedy po drugim morderstwie świat nadal nie ladzi uzyskać punktów. Kiedy nikt jeszcze nie wypowiada iż nazwisk zgroza, kiedy oni sami mogą ruszyć do codzienności. Du presy, du zwyklich rozmów. Du zwysadźnić twarzy, tu najbardziej niskasi etap seryjnego zla. Bo każdy dzień bez wykrycia wzmacnia spros, każdy nieskuteczny trop. Każde niepełne podejrzenie, każda godzina. W której społeczeństwo nie widzi gdzie prawdziwego kształtu zagrożenia, staje się dla niego dowodem. Że system można oszukać, ta sprawa ma jednak jeszcze jedna. Z zagolniem roznowości, wkrótce po zniknięciu Johna Hindley wynajęła samochód. I poznać według ustaleń.
Rokala też w okolicy warzosowiska, najwyraźniej potu. By sprodzyk, CIEMNOŚ ukrycia nie zostało naruszone. Tu nie jest detal pobocny, tu jeden z tych faktów. Który pokazuje, że w tej historii nie było miejsca na przypadkowe wyklanie albo bierne dryfowanie za kudzawola. Bajlo spolukcesnek tu. Dore stawało się coraz bardziej świadome. Coraz bardziej zorganizowane i coraz trudniejsze do oddzielenia od samego rodzenia zbrodni. A potem? W roku 1964 roku zniknął Keith Bennett. Miał również 12 lat. Rakal do domu słodzieć babci w dzielnicy Longside. Kiedy Hindley poprosila go o pomoc przy załadowaniu pudel do samochodu, obiekując potem odwiezienie go do domu. Tu znów był ten sam zdradliwy mechanizm, który korzysta, gdy jest jaka gotowość do pomocy. Prosto zaufania, odruch, który w normalnym świecie powinien być czymś dobrym. Keith zniknął 16 sierpnia 1964 roku. A jego ciała nigdy nie odnaleziono, mimo wieloletnich poszukiwań. Do tym miejscu powtarzalność staje się niemal dużaka. Pauline, John, Keith, trzeci życia, trzeci osobne światy rodzin, trzeci domy, u których kosnagl peklo. A po drugiej stronie ta sama para, coraz bardziej osłodzona z własnym okrucieństwem. Najbardziej przeraża się seryczności nie jest nawet tu, że dochodzi do kolejnych zbrodni. Najbardziej przeraża się jest tu, że każda kolejna zbrodnia ma ledzie znaczenie recepcji. Który normalnego człowieka powinni rozbić psychiczenia, kiedy przemok się powtarza. Sprokiny tal zjeżdża z Cezarem, ile uca się dialog mimo niego? A czasem kogorsa w ogóle przestawia go odsuwać jako Cezar, tu lasny sugerując historia Brady'ego i Hindley. Po pierwsze ofierze nie nastąpił rozpad, po drugie nie nastąpiło kofniecie. Po trzecie ich mechanizm działał już z przerażania kaplinowskia, a w takim stanie zbrodnia przestaje być dalej sprawcy wydziadkiem. Staje się czeski rytmu, niekodzie nosił w dosłownym sensie. Lec prywatnego porządku, w którym planowania, łabienie, kontrola i ukrywanie zaczynają układać się w kość niemal systemowego. A kiedy zlo staje się systemem, robi się jazykie trudniejsze do zatrzymania? Bo nie żywi się już wajlaksnym impulsem, żywi się powodzeniem. Każde nieodnalezione ciało, każda niewyjaśniona sprawa, każdy rodzyk czeka się nadaremnie na wiadomość uzmaknie, lecz przekonanie, że świat sunetrzny nie wycy jest tego. Kod zjedzie się naprawdę, dywalił sprawy Keitha Bennetta podechrzenia przez długi czas padali nawet na jego oczyma. Jimmy'ego Johnsona, którego wielokrotnie przesluchiwano. Ta falsiwa ścieżka nie była tylko bledym śledztwem jej społeczna pomyłka. Była również kolejnym dowodem na to. Jak skutecznie sprawcy potrafili dialog uczynić kudzejś zalożeni uprzedzeń. I tu udziałnia się jedna z najbardziej odrażających cech kale historii. Roznaka pewność bezkarności nie musiała brać się z genialnego planu. Wystarczała zwyczajność i twarzy. Ich psychia, i człowiekności wzrodnić. Wystarczało tu, że świat nadal patrzył na niszczak na księg społecznego tla. A nie jak na centrum nieludzkiej prezemocji. Zlo nie miało na sobie wyraźnego kostiumu. Dlatego mogło dialog dalej, pod koniec 1964 roku przyszła kolejna ofiara. 30-letnia Leslie Ann Downey, oprowadzona 26 grudnia w Manchesterze. Ta czeska historia prowadzi już ku 10 grozie, ku dowodom, który później wystrzegł na kalim kradziem, ale już sam fakt kolejnego porwania małego wszystko stanie psychicznym. Nie byli zatrzymani przez pamięć poprzednich dzieci, nie byli zatrzymani przez strach. Że wzór zostanie rozpoznany, uchodzili u ten wzór coraz głębiej. Leslie była czwarta z 5 ofiar, a dzieje sprawa stanie się jednym z najmocniejszych dowodów procesowych po ich aresztowaniu. I w tym sensie czesko tej historii nie jest opowieść wyłącznie o kolejnych morderstwach, jest opowieść o degradacji człowieczeństwa po stronie sprawców.
O tym, jak po pierwszym przekroczeniu następne przestadzia być nieobrazalne. O tym, jak dwoje ludzi, zamiast zostać rozbitych własnym ciałem, buduje na nim następny. A następny, a sama powtarzalność zaczyna być najbardziej przerażającym elementem każdej sprawy. Bo pojedyncza zbrodnia, jakkolwiek straszna, pozwala żyć ludziom mojego potwornemu dziadku. Seria odbiera ten komfort. Seria oznacza, że sprostwili dzielę sobie sposób działania. Że dziecko przestaje być dzielę niż osoba, a staje się cielem. Że po drugiej stronie nie ma już tylko jednego aktu ciemności, lecz zimna logika, która każe szukać następnego momentu, następnej okazji, następnej ofiary. I właśnie tu zmienia tę historię z tragedii u kosmos społeczny. Bo kiedy zlo się potarca, oznacza, że narodziło się funkcjonować w świecie tak, by pozostać niewidzialny. A niewidzialność gest dziela takich ludzi najgroźniejsza forma sili. Najludzejstwa nie zawsze są zbrodnie. Najludzejstwa czekanie, tu ono rozciąga do granik, których człowiek ucisnie nie umiał sobie wyobrazić. Czym może wydarzyć się w umieniu tak? Może zadziać jedna drogę, jedna rozmowa. Jeden wieczór, jedno zatrzasnie się drzwi, jedna kisy na wrzosowisku, ale tu, ko zostaje po nim rodzinach, nie kończy się tak szybko. Rozlewa się przez dni, tygodnie, miesiące, a czasem przez kaleziki. A właśnie tam, już przez stworzenie nieobecności. Historia moz murder staje się czymś większym niż opowieścia o sprawkach. Staje się historia dzieci, które nie rosli. I ludzie, którzy zostali zmuszeni z kwuszeniu tej niewiedzy, za każda z ofiar istniał zwykły świat, który przed zniknięciem wydawał się trwały. Dom, ulica, szkoła, przyzwyczajenia, godziny posilków, drobne klotnie, mail obowiązki. Diseases glosy, które zwykle rakają o określonych porze. Nawet jeśli czasem trzeba je upomnieć, przyzwolak. Zapytak, czemu tak długo? Tu właśnie ta zwyczajność zostaje najpierw zniszczona, nie w wielkiej scenie dramatycznej. Lecz przez jedna coraz bardziej nieznośna obserwacja, że robi się późno, a dziecka nie ma. Rodziny Pauline Reed, Johna Kilbride a Keitha Bennetta i Leslie Ann Downey nie widzieli precyzję od razu. Całe życie ukrodziło kos ostatecznego. Na początku zawsze istnieje inna narracja. Bardziej znosna, bardziej ludzka. Może spóźnienie, może zmiana planu. Może kto spotkanie po drodze, może pomyłka, która zaczęła się wyjaśnić. Właśnie ta pierwsza faza niepewności jest tak okrutna. Bo daje nadzieję dokładnie na tyle długo. Jak człowiek zdarzył się dzieci koryzować łajsik. Pauline Reed miała 16 lat, kiedy zniknęła w lipcu 1963 roku. Nastolatka jest jeszcze świata dzieciństwa, ale już zeda sięga warstwa samodzielności, która sprawia, że dzieci nieobecność na początku da się dzieci pomylić z jakimś mniej strasznym. Można powiedzieć sobie, że pozla gadzien dzieci, że spotkała z znajomych, że roczy później, ale każda godzina nieobecności zmienia ton i w pewnym momencie tu już nie jest zwykle spóźnienie. Tu jest początek rozdarcia. Rodzina nie dostaje od razu prawdy. Dostaje pustkę, która stopniowo rozerza się na kalezikcie. Z Johnem Kilbride'em było podobnie. Ciąg jest się bardziej bolesnie wybrzmiewała tu dziecię jego wieku. Miał 12 lat, kiedy zaginął w listopadzie 1963 roku. I w takim wieku świat powinien być jeszcze światem powrotu do domu, do rodziców, do znany człowiek, do zwykłego rytmu dnia. Kiedy klopiek nie wraka, kali porzadek zagzina drzek. Każde kolejne pukanie do drzwi, każdy telefon,
Każda wiadomość od policji, każdy sąsiad z nowym tropem albo nowa plotka staje się kwestia jednego wielkiego napięcia. Kieslowick zjedzie w tydzień od rana do nocy. Lec od nadzieja do nadziei. Od sladu do sladu, od informacji do informacji. A potem przychodzi gdzie gorszy etap. Společné współczucie z akcjami jest akcja z bezsilnością. Plakaty, poszukiwania. Wolontariusze, policja. Ludzie projekcie sujasi teren, wajpi tujasi. Probujasi sobie przypomnieć, gdzie i kiedy widzieli dziecko po raz ostatni. Zis junatres moz to wajgladak jak ruch, jak dzielani. Jak uspolna mobilizacja, ale od środka. Diele rodziny. Każda taka akcja ma w sobie kostor turdziasego. Bo daje nadzieję, a jednocześnie usiaznie daje odpowiedzi. Każda godzina zaangażowania innych ludzi przypomina, że dziecka nadal nie ma. Zeuzisko, ko powinno być prosty odnalezienia. Kork, przyprowadzi, kiedy do domu stalo się nagle czymś nieosiągalnym. Tu właśnie w takich chwilach tragedia przestaje być tylko prywatna. Zaczyna przychodzić do zbiorowej wyobraźni. Ale w sprawie moz murders przez długi czas nie znalazł pełnej prawdy. To bardzo istotne. Wielka Brytania nie patrzyła wtedy na żadną rozpoznana serię zbrodni. Patrzyła na osobne zniknięcia. Osobne dramaty. Osobne rodziny. Społeczeństwo odczuwało ból, strach. Współczucie, ale nie miało żadnego obrazu. Który Polacy by wszystkie punkty, a właśnie ta niepewność czyni tamten okres tak dosnym. Bo zlo już działało systemowo, ale wiele świata wciąż nie miało jeszcze systemowego kształtu. Keith Bennett zaginął w Cherokee 1964 roku. Miał 12 lat. Dla jego bliskich nie był jedna z przyszłych ofiar sprawy Keithem. Klopsem, który miał rokik. Bratem, synem. Część rodzinnego świata, aby podobnych historiach najbardziej boli właśnie tu. Jak szybko media, policja i późniejsza historia uca się myśleć kategoriami sprawy. Podczas kiedy rodzina zawsze myśli kategoriami osoby, dla bliskich nie ma trzeciej ofiary. Jest jedno konkretne dziecko, którego głos brzmi z pamięci. Którego ryzyci nadal leża na mieczku, którego braknie da się opisać żadnym zbiorczym słowem. W przypadku Kita ten ból został dodatkowo rozciągnięty przez fakt, że jego ciała nigdy nie odnaleziono. Tu szczególny rodzaj okrucieństwa, którego nie da się zrozumieć do końca bez zatrzymania się przyrodzenie. A zwłaszcza przez jego matkę, Winnie Johnson, która przez 10-lecia walczyła o odnalezienie syna. Cielo Keitha do dziś uważa się za ukryte gdzieś na Saddleworth Moor. Mimo wielokrotnych poszukiwań, taka niepewność nie pozwala żałobie zamknąć się nawet w najbardziej górskiej formie. Ona zostawia rodzinę w stanie wiecznego napięcia między wiedzą a brakiem ostatniego dowodu, między świadomością zbrodni a nieustannym pragnieniem. Bajczokias odzyskać miecze, do którego można przejść. Zapalek Swiss, wypowiedz jakim je bez tej otwartej rany bez mieczka początku. Taka rana zmienia człowieka na zawsze, nie tylko przez sama stratę, ale przez niekończące się pytanie, gdzie on jest? Tu pytanie nie jest abstrakcyjne, ono mieszka w ciele. Boju sposoby, o jakich człowiek zasypia i budzi się przez lata. W tym, jak patrzy na ziemię, na wzgórza, na mapy. Na każdą nową informację możliwość poszukiwania, tu nie jest już zwykła żaloba. Tu rodzaj życia zawieszonego między pamięcią a koniecznością dalszego szukania, potem przyszła Leslie Ann Downey. 10-letnia dziewczynka oprowadzona 26 grudnia 1964 roku, Boxing Day. Sas, który powinien należeć do światecznego odczucia. Do 10 radości, do drobnych przyjemności. Do zwykłej rodziny miekości końcówki roku i właśnie tam udziera się kolejny koszmar. Leslie zniknęła po wejściu na jarmark, a dzieje rodzina.
Jake Preznia została wrzucona w ten sam piekielny rytm nadziei. Poszukiwanie niepewności na początku nie ma jeszcze pełnej prawdy. Just tylko brak, który z każda godzina nabiera wagi nie do uniesienia, aby takiś momentać kraju spolczudzie. Ale nadal nie rozumie skali. Wiecie kolejne dziecko, które zniknęło, śledzi o kolejnej rodzinie pokrazonej w strachu. Czyta kolejne apele, śledzi głosy matek i ojczków. Dozy proza o informacje, ale ucieknie wiecie jednego obrazu. Tu jest trzeba najbardziej przerażać w środkowej fazie tej historii, że społeczeństwo zjedzie już w cieniu seryjnego zła. Ale dziecko nie potrafi nazwać go po imieniu. Poszczególne tragedie istnieją obok siebie. Jakby między nimi nie było wspólnego rodzenia. Podczas kiedy ten rodzin różni ideale dalej. Tu Matez głęboko transformuje się wymiar, pokazuje, jak bardzo ludzki potrzebuje narracji, żeby zrozumieć jak zagrożenie. Dopóki nie ma rozpoznanego wzoru, każdy z nich niesie może wyjść do akcji osobnym niezdzieskiem. Osobna ciemna historia, a przecież prawda była znacznie gorsza. Te osobne historie mogą być elementami jednego. Metodyczne prezemocji. Społeczeństwo często rozpoznaje to dopiero po fakcie. Wtedy raka dojdzie z niej się zniknie i nagle widzi uniczkos. Czego uczestniczy nie potrafilo zobaczyć, ale dla rodzin takie pozne rozpoznanie nie przynosi ukodzenia. Może przynieść odpowiedź, nie przyzraka jednak żadnego dziecka. Aby sprawi mors murders, szczególnie bolesne gestu, że przez długi czas rodziny musieli żyć w atmosferze nie tylko bólu. Ale tak się nie jasności, kiedy dziecko zostaje zamordowane. A ciało odnalezione, cierpienie jest nieobrażalne. Ale prawda przyznać mnie ma formy, z której można wejść ku żalobie. Kiedy dziecko znika i nie wiadomo niczego pewnego, żaloba zostaje zatrzymana w pół drogi. Nie może upełnić się rozpocząć, bo nadzieja, że dziecko nie umarła. Nie może też zniknąć, bo każdy dzień bez odpowiedzi tylko pogłębia persekcję najgorszego. Tu właśnie dlatego rodziny ofiar są moralnym centrum tej czeskiej opowieści. Nie sprosy. Nie jest psychologia, nie klot planowania. Prawdziwe serce tej fazy historii będzie w domach, gdzie pozostawiono puste miejsce pracy stola. W matkacz, który nas ludzie krokał. W ojczkacz, który próbuje zachować spokój dla ludzie. Nie pozwala na to rozum, aby rodzeństwie, który ksuje z jakiegoś ogromnego i niewytłumaczalnego pekla w samym środku codzienności. Dziesięć, który może jeszcze nie rozumieć pełnego znaczenia słów, zaginał się zły, nie roczył. Ale rozumieć zmiany twarzy dorosłych. A kraj był wtedy jeszcze przed ostatecznym zokiem, był w stanie zbiorowego niepokoju. Leks bez pełnego obrazu, tu bardzo szczególny stan społeczny, kiedy ludzie cudzia, że zjedzie się jakoś niedobrego, że zniknie się dzieci i nastolatka ma w sobie coraz bardziej dość naprawy dla łosk. Ale nie potrafiła się uczyć się kalego kształtu zagrożenia. Taki stan rodzi lek. Lesny dedzie na zedzi obrony, nie ma jeszcze jednej historii. Przed którą można ostrzegać, nie ma jeszcze jednej spirituacji. Który można wskazać, że tylko różne persekcje. Zygadzes pod powierzchnią zwykłego zajkia zjedzie się jako znacznie gorszego, niż ktokolwiek chciałby przepuścić. I ulasni wtedy zbrodni Brady'ego i Hindley Bailey najpotężniejsze w swoim sieniu, bo działali nie tylko przez sam czyn, ale przez brak wiedzy, przez puste miejsca, przez rodziny, które nie mieli nawet tego minimum spokoju. Dzięki dadzie prawda, przez społeczeństwo, które współżyło, lecz dziecko nie rozumiało. Że uzyskie do cierpienia zaczynają układać się w jedna narodowa rany, ulasni w tej niepełności takiej szczególna groza cieszy piateć? Nie w odkryciu, ale w jego braku. Nie w odpowiedzi, ale w tysiakach pytań.
który pozostawia bez odpowiedzi zbyt długo, bo czasem najbardziej niskaki gestu. Ze świat już naprawdę najbardziej niskaki gestu. Co prawda istnieje, a jednak uczas nie można dzieć dosięgniaka. A kiedy społeczeństwo dzieje bladzi po omaku, sprosi już widza dokładnie? Co zrobili? Tu dejdziem prezwedź, która z czasem zaczyna pekak, ale zanim peknie, zostawia po sobie długa. Lodowata smuge bolu zikuticze, którzy najbardziej zasługiwali na prosty powrót swoich dzieci do domu. Każdy mechanizm złamał sobie ukryte sludzenie trwalości. Przez jakiś czas cjala niemal bezcelestny i własny dlatego sprawia wrażenie niezniszczalnego. Sproci zaczynają wierzyć nie tylko o skuteczność własnych działań, ale także w to, że świat zewnętrzny na zawsze pozostanie ślepy, rozprosony, spóźniony. To bardzo niebezpieczny moment. Nie dlatego, że ceni ich silnic zimy, dlatego, że usypia ich ostrożnostka. A kiedy ostrożność zasypia, prawda zaczyna szukać zcelin. Obu historii Jana Brady Ego i Mary Hindley ta zelina nie pojawiła się od razu po zniknięciu Paulina Reed, Johna Kilbrida, Keitha Bennetta, CZY, Leslie Ann Downey. Przez długi czas ich świat trzymał się dzięki zwyciężności, która ich oslaniała. Praka, kodzien rol, normalny wygląd, brak jednej widocznej linii dla takiej wuziskie tragedii, ale zlo, ko reportaża się zbyt długo, zaczyna łukonku języka, że może sobie pozwolić na wiedzę i właśnie wtedy popełnia blad. Ten blad prezydent w październiku 1965 roku. Ofiara był 17-letni Edward Evans. To ważne, że był starszy od poprzednich ofiar, bo sama zmiana wieku wyprowadzała do sprawy inny rodzaj ryzyka. Z jako si młodszy nastolatek latwiec wpisuje się w samotną bezbronność, która sproci potrafiła wykorzystać kusy. Starszy chłopak tu już inna obecność, inna masa ciała, inna zdolność oporu. Inni Cezar samego zdarzenia, a jednak Brady a Hindley byli już tak oswodzeni z własna bezkarności. Że nie zatrzymalo ich nawetu, Edward Evans został zwabiony do domu pracy Wardlebrook Avenue W. Hattersley. Gdzie mieszkała babka Mary Hindley. Tu był już etap segoni odraza czasy. Bo oznaczał, że granica między prywatnym życiem a strefa prezymusji została niemal całkowicie zatarta. Nie chodziło już tylko o zwabianie dzieci i nastolatków na wrzosowiska. W krajobraz od sajty od ludzi. Tym razem zbrodnia miała rozegrać się w przestrzeżeniu domowedź, w mieszku, który podobnie normalnym porządku powinno być związane z ochroną i zwyciężnością. A właśnie tam, 6 października 1965 roku, Edward został zaatakowany i zabity. And Wikipedia? Org. Tu jednak nie sam wybór ofiary okazał się podsadzkiem konka. Podsadzkiem konka okazała się obecność trzeciej osoby, David Smith. Zwagier Hindley. Był wtedy młody mężczyzna. Związanym z rodziną, prezesko znajdował się niebezpiecznie blisko prywatnego świata Brady, Ego i Hindley. Ale nie należał do niego naprawdę, a właśnie tacy ludzie zadali sprawką najgroźniejszy CI, który stodział wystarczać jako blisko, bajko zobaczyki. Ale nie sa Jessica moralnie martwy, Smith został zaproszony do domu tamtego wieczoru. Najpierw z rezultatu nikt nie musiał zapowiadać chwili, która zmieniła wszystko, a właśnie ta zwyciężność jest ta charakterystyczna dla tej historii. Najważniejsze pekniesia nie przeszkadza zawsze za hukiem. Czasem zaczyna się od zaproszenia, od pozornie zwykłego spotkania, od kilku godzin, które inne opowieści mogliby minąć bez śladu. Ale tutaj pod powierzchnią codzienności czekalo dziuskos, czego nie dało się poznieść wymazać z pamięci. Według ustaleń Smith został na krótko pozostawiony sam w pokoju, a potem uslizał dźwięki łoki. Kiedy wyszedł do salonu, zobaczył Edwarda Evansa w stanie agonalnym po brutalnym ataku Brady'ego. Ta scena jest jednym z najważniejszych momentów, ale sprawy nie tylko dlatego, że doszło do kolejnego morderstwa.
Tak se dlatego, że po raz pierwszy prawda wyszła z zamkniętego układu dwoczga sprawkał i uderzila u oci kogoś z zył na traz. Tu chwila, a dzieć prywatny system prezemosi prezestal by kalkowicji hermetyczni. Kto zobaczył, kto widział. Ktoś nie był czesia i porozumienia. In Wikipedia.org. Tu vlastní takieć chwilaż kontrola zakcynacja krusik. Nie od razu. Nie spektakularnie, ale nieodrakalnie. Brady i Hindley mogli Luisia zachować pozory opanowania. Mogli próbować zarzadzać sytuację. Pozysuwać się zamazywać. Organizować dalsze ruchy, ale iż najważniejsze, a tu pełna kontrola nad widza został naruszony. Smith stal się żywym świadkiem tego, co miało pozostać ukryte. A żywy świadek jest dalej sprawkał czymś znacznie groźniejszym niż jakikolwiek abstrakcyjny trop. Jest pekniejszym z zelności zbrodni. Najbardziej dusny w tej części historii jest tu, że nawet wtedy świat nie wybucha natychmiast prawda. Po zobaczeniu skutków ataku Smith nie pobiegł od razu na policję. I w podobnych sytuacjach ludzie z zewnątrz często wyobrażają sobie moralne wybory jako proste i czyste. Widzy zbrodnia reaguje natychmiast, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Sok paralizuje. Straż miesza się z niedowierzaniem. Człowiek próbuje zrozumieć. Size naprawdę widzy tu, ko widza. Si zaczęli obudzi się z tego jak z koszmaru. Brady i Hindley wykorzystywali te ludzka dezorientacje. Próbujak uciągnąć Smitha jest glebić, tak by prezestal jak świadkiem. A stal się współuczestnikiem okrywania, a właśnie tu widać ostatni skort ich systemu. Zamiast rozsypać się od razu, próbował się ratować przez izolacyjnie trzeciej osoby do własnej logiki. Tu bardzo charakterystyczny dalej pozostawkał, którzy zbyt długo zjalali bezkarnie. Wiedza, że potrafia kontrolować tak se innych ludzi. Ich strach, ich lojalnostka, ich milczenie, wiedza. Że jeśli do tej pory uzysko uchodziło im na sucho, tu uda się również teraz. Ale tu właśnie wtedy na czeskie zaczyna się rozpad, bo im dłużej tu bezkarność. Tym bardziej sprosi mila własna skuteczność zjeło se szmoka. Smith ostatecznie nie pozostał w orbicie. Następnego ranka zgłosił się na policję i złożył zeznania. To był moment. W którym historia Brady'ego i Hindley pozostała by się wylaksna historia znikniek podojodzeń. Rodzinnego bólu i niedoslizania prawdy zyskała konkretny punkt zapalny. Ni teorii, ni domysł. Świadka. A tu właśnie od świadka zaczyna się prawdziwa katastrofa po stronie sprawkał. Bo świadek nadaje lekowy gestalt procesowy, pozwala instytucjom wejść tam. Gdy wyjaśniać placili po omaku. Wikipedia.org. Policja zareagowała szybko. 7 października 1965 roku Brady i Hindley zostali aresztowani. Tu data, która w tej historii ma się zostać zgolny, bo nie oznacza jedynie zatrzymania dwóch osób, oznacza moment. W którym wieloletni syn zaczyna być oświetlony, niepełnym światlem geście. Nie od razu, ale wystarcza jako okno. By nie dało się już powrócić do poprzedniego stanu niewiedzy, zatrzymanie nie zamykało sprawy. Otwierało je dopiero naprawdę. Wikipedia.org. I tutaj podziałuje się jedna z najmocniejszych emocjonalnie cech tej sesji. Pozedzi się od ukrywania do odsłaniania. To prezejście nigdy nie jest lagodne, nie wygląda jak uporządkowane układanie pusli. Bardziej przypomina odrywanie desek ze zabitego domu, pod którymi przez lata gromadzil się odorcego zmarłego. Najpierw jest jedno ciało, jeden świadek. Jedno miejsce, ale niemal natychmiast rodzi się persekcucje. Że tu nie może być kalosk, że za jednym morderstwem kryje się wieczeć. Zbyt wiele ryzycji w tej historii zaczyna nagle pasować do wyjaśnienia szleko. Podczas przeszukania domu znaleziono ciało Edwarda Evansa,
a później także dowody prowadzące ku innym zbrodniom. W tym fotografie związane z wolzosowiskami oraz rozecy należakie do ofiar. Każdy taki przedmiot ma podobnie sprawać niemal nieludzka mok. Samu sobie może być mili. Materialnie pozornie nie znadzashi. A jednak nagle staje się mostem między domysłem a widza. Przedmioty nie krzycze, ale mówię bardzo wyraźnie. Mówię. Tu sai wydarzalo. Mówię. Tu nie była pojedyncza eksplozja prezemocji. Mówię. Podpowierzchnia też zwyczajno się istniał kali ukryty krajobraz zbrodni. En Wikipedia.org. Ulaznie wtedy zaczyna rozznakość bardziej niepokojącego niż sok pojednym odkryciu poksucie skali. Policja zaczyna rozumieć, że nie stoi przed izolowanym przypadkiem, lecz przed znacznie większa. Znacznie starsza i znacznie bardziej przemyślana przymoka, to bardzo ważny psychologiczny moment. Śledcy nie mają już do czynienia tylko z pytaniem, co stało się Edwardowi Evansowi, ale z pytaniem, co się ludzie zrobili. A dziś takie pytanie zostaje wypowiedziane. Historia pozostaje nieograniczona z pojedynczego morderstwa. Zaczyna się rozrasta kugla przemysłowskiej, dla Brady'ego i Hindley był tu podstatek konka nie tylko w sensie prawnym, ale także symbolicznym. Przez lata ich sila polegała na tym, że pozostawali nierozpoznani, zwyzaczni. Nie widziała się z tyla, kiedy jednak policja weszła do ich świata z realnym świadkiem i materialnymi dowodami. Maska pozostała bajkwystak sadzaka, nadal mogli klamać, manipulować, minimalizować. Odcinak się od odpowiedzialności albo próbować przerzucać gdzieś księdza, ale nie mogli już ruszyć do dawnej przezroczystości. Zostali nazwani przez system A2. Raz dokonane, nie daje się cofnąć? Nasz badacz przez muża jest jednak tu, że podczas gdy po stronie sprokał zaczynał się rozpad. Po stronie rodzin zaczynała się nowa forma bólu, bo zatrzymanie nie przynosiło jeszcze ukorzenia. Nie oznaczało, że wszystkie decyzje zaraz roka. Nawet symbolicznie, w odnalezione szkiela czy pełne prawdy. Oznaczało tylko, że tu kodu tej pory było niejasnym koszmarem. Zaczyna przybiera kształt ze strażnicy. Niż ktokolwiek przypuszczał. Tu bardzo gorsza zmiana. Gzlowik przez chwilę może czuć uldzie, że nastąpił przelom. Ale zaraz potem rozumie, że przelom prowadzi do rozecy, który człowieka nie chciał widzieć. I właśnie o tym tkwi pełna sila czeskiej zostać. Tu nie jest opowieść o nagłym triumfie sprawiedliwości, tu opowieść o krążeniu się iluzji. Iluzji sprokał, że wszystko da się kontrolować. Iluzji społeczeństwa, że uczestniczy się zniknięcia mogła być tylko osobnymi tragediami bez wspólnego centrum. Iluzji, że zwykle stworzy i domu kościelskich znacji. Kiedy pod spodem skrywa się tyle zimna, prawda nie uchodzi tutaj jak wybawieni. Uchodzi jak sieski drzwi otwierane na coraz ciemniejszy korytarz. A dzieje się otworca. Nie ma odwrotu, zostaje tylko Escalating i Pattersek. Jak skala tego, kobajlo ukryć? Sazina odslania się przed kalym kradziem. Prawda rzadko odslania się jednym ruchem. Nawet kiedy drzwi reszty pekadza. Za nimi nie stoi od razu kala odpowiedź. Tylko następne drzwi, gdzie się kiesy, gdzie się bardziej dosne, prowadzacie do cegos. Dlaczego nikt nie chciał naprawdę zobaczyć? Tak lasny wyglądał ten moment w historii Moore's Murders. Po aresztowaniu Jana Brady'ego i Mary Hindley nie przyszła ulga, która kończy koszmar. Przyszło raczej nowe stadium grozy tu, w którym społeczeństwo zaczyna rozumieć. Że uczestnicy ze zniknięcia nie byli osobnymi tragediami, lecz elementami jednego, metodycznego zla. Brady i Hindley zostali zatrzymani 7 października 1965 roku po tym. Jack David Smith zgłosił policji zabójstwo Edwarda Evansa, a śledztwo szybko zaczęło odslaniać powiązania z uczestniczymi ofiarami.
Tu jest vlastní chvíľa, v ktorej kráč prezestade patrozek na správe jak na jedno morderstvu. Aby ju obrazný publik snež zadzina si porusako znacnie věksego. Nipokoč. Który uzesneč byl rozprosuný, negl zbiera si je v jedním punkcie. Cichy, które zaniknęli w roznicz misjakaż. Z roznicz miczka, z roznicz zwyklić tani. Zaczynać układać się w wspólny wzór i nie ma trzeba nikt bardziej przedzitla zadziasego diela społeczeństwa niż taki moment rozpoznania chwila. Dzidy orientuje się ono, zelo obok serii zbrodni. Nie widzę, gdzie zyksyć prawdziwego kształtu. Policja. Uczot za coraz glebieć w świat bradiego i handli, nie odkrywała tylko śladu po Edwardzie Evansie. Odkrywała krajobraz przemysłu, który istniał już w cisnieży, który został ukryty pod powierzchnią zwyczajnego zajkia. W domu znaleziono dowody lacaki pary z uczestniczymi zbrodniami, a fotografie rozosłysk pomogli skierować śledzić na Saddleworth Moor. W październiku 1965 roku odnaleziono tam ciała Leslie Ann Downey i Johna Kilbrida. Każde takie odkrycie było czasem nie tylko dla rodzin, ale dla lekalego kraju, bo każde zamieniało prezydusję w pełności pokazywało. Ze skala zbrodni jest gorsza, niż ktokolwiek czekał przed posyciak. W takich momentach emocje publiczne nie narastają stopniowo, on zmienia stan skupienia. Współczucie zamienia się w ostrozas. Ostrozas zamienia się w odrazy. A odraza bardzo szybko zaczyna szukać Jessica, który był Stark za Jacko Mockney. By UNESCO, kowulasny wajczodzy na Joe. Ale prawda o mos murder stawiała opór każdemu Jessicowi, nie dlatego. Brakowało slu na zbrodnie. Brakowało slu na klod. Systematiczność i zwysadźność z jaka tu zlo funkcjonowało przez lata. Cegolnie Mockno zjalala na ludzi nie sama liczba ofiar. Lecić w jaki sposób. Jackie Bailey wybierani, Pauline Reed miała 16 lat. John Kilbride i Keith Bennett po 12. Leslie Ann Downey 10. Edward Evans 17. Pięć młodych istnień między 1963 a 1965 rokiem. Pięć rodzin, które przez długi czas nie mieli pełnej odpowiedzi. Pięć osobnych światów zniszczonych przez ten sam duet. Już sama ta lista zjalala jak oskarżenie ryzykowne nie tylko sprawką, ale także zludzeniu. Z takiej rozecji zawsze da się rozpoznać uczestniczyć. A potem podziawiło się coś jeszcze gorszego nie tylko odkrycie śmierci, lecz odkrycie formy. Jaka prezydzimowało ich okrucieństwo. By sprawy Leslie Ann Downey śledcy znaleźli zdjęcia wykonane przed zabójstwem oraz nagranie audio, które stało się jednym z najbardziej w zasadzie sieć dało kaleć historii brytyjskiego sadownictwa. Tu właśnie ten element szczególnie rozbił opinię publiczną, bo pokazał, że nie mamy do czynienia tylko z zabójczkami, ale z ludźmi zdolnymi do przeluzonego, szlotnego uprzedmiotowienia dziecka. W tym momencie zbrodnia przestała się tylko straszna. Stała się niemal niemożliwa do pomyślenia takich za nie. Najbardziej przejmujące w tej dzisiejszej historii jest tu, że każde nowe odkrycie było jednocześnie odpowiedzią i nawarana. Rodziny reszty zbliżali się do prawdy, ale prawda nie przynosila okodzenia. Przynosila tylko Cezar ostateczności. Uzysnąć można było, że księżyku też torturujące strefie pomiędzy nadzieją a persekcją. Po odnalezieniu ciał Johna i Leslie nie było już nawet tego, została śmierć. Potwierdzono przez ziemię, przez policję Janie Rees, przez dowody, których nie dało się już odwołać. Dla rodzin to oznaczało koniec jednego piekla i początek drugiego, bo kiedy znika niepewność, nie znika ból, on po prostu zmienia kształt. Dla kalego kraju ten moment był narodowym mistrzostwem także dlatego, że nie styl prosto wyjawił bezpieczeństwo codzienności. Nie mówiono już o abstrakcyjnym zlu, mówiono o dziesięciu nastolatkach złabionych z ulic. Z jarmarku i mieczki z wysadźności. Przez dwoje ludzi, którzy nie wyglądali jak gotowi ucielenie koszmaru.
A właśnie to czynilo sprawy tak do żmudziaka, gdyby zelo przeszkodziło zawsze z odpowiednia twardza. Społeczeństwo potrafiłoby zachować się swojego spokoju. Tutaj jednak musiało przyjść do wiadomości coś znacznie bardziej niewygodnego. Że nasz gorzej recepcji potrafią mieszkać w wystarcznych domach, za zwykłymi drzwiami. Bez zwykle szkodzenie troll. Tu właśnie dlatego reakcja mediów i opinii publicznej była tak gwałtowna. Sprawa nie była tylko kolejnym procesem kryminalnym. Stała się opowieścią o czymś głęboko zakazanym w samym środku społeczeństwa. Gazety, radio i później telewizja nie relacjonowali jedynie faktów. One uczestniczyli w narodowym akcji rozpoznania, że wydarzyło się cosa, co zostanie w pamięci znacznie dłużej niż większość zbrodni. Nie dlatego, że było najbardziej skomplikowane. Dlatego, że jego rdzeń był tak prosty i tak nie do zniesienia. Wszyscy byli łabioni. Kozudzony zabijają przez parę, która przez długi czas pozostawała nierozpoznana. I w kwietniu 1966 roku rozpoczął się 14-dniowy proces Chester Assizes. Zainteresowanie było tak wielkie, że uprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa i były tym oslanięci kulutpornym systemem box dla oskarżonych. Ponieważ obawiano się ataku ze strony opinii publicznej, sprawa przyciągnęła krajowicz i zagranicznych dziennikarzy. A ludzie godzinami czekali przed sadem. Sam ten obraz mały wiele o temperaturze społecznej. Naród nie chciał już tylko wiedzieć. Naród chciał patrzeć na twarze tych, którzy przez lata ukrywali się u zwyciężości. I właśnie tutaj dochodzi do jednego z najbardziej dusznych paradoksów kale historii. Im bardziej kraj patrzył na Brady'ego i Hindley, tym mniej dziś twarze wyjaśnili. To było jak może nawet bardziej niepokojące niż sama relacja z procesu. Nie było tak twarzaknych. Ko mogłoby dać ludziom łatwy komfort. Tak. Oczywiście, teraz rozumiem. Tu musieliby się oni. Zamiast tego pozostawała zwyciężność powierzchni i nieludzkość syno. I tu zostawienie jest jednym z najbardziej destabilizujących doświadczeń, jakie może przeżyć zbiorowa wyobraźnia. Na procesie Brady został oskarżony o zabójstwo Edwarda Evansa, Leslie Ann Downey a Johna Kilbreedea. A Hindley o zabójstwo Edwarda Evansa i Leslie Ann Downey oraz o ukrywanie wiedzy o zabójstwie Johna Kilbreedea. 6 maja 1966 roku lała prezycja Glitch uznala Brady'ego za winnego w wszystkich 4 zabójstwach. I Hindley za wina zabójstwa Downey i Evansa. Oboje otrzymali kary dożywotniego pozbawienia wolności. Sadni sadzili wtedy za śmierć Pauline Reed i Keitha Bennetta. Ciok późniejsze przyznania i śledztwa dopełnili obraz pięciu ofiar, ale nawet wyrok nie był końcem tej części opowieści. Bo pełna skala zbrodni nadal miała się odsłaniać przez lata, a w 1985 roku śledztwo wznowiono po tym. Jack Brady miał przyznać się także do zabójstwa Pauline Reed i Keitha Bennetta. A w 1987 roku odnaleziono ciało Pauline na Saddleworth Moor po wskazaniu mieszka przez Hindley. Ciała Keitha nie odnaleziono dodnes, ta późniejsza perspektywa rozumie się również na moment procesu z 1966 roku. Kraj już wtedy był uzasnięty, ale nawet wtedy Jessica nie miał całkowicie zamknięte listy odpowiedzi. Tu właśnie sprawia, że częstych 7 tej historii nie jest tylko opowieścia o odkryciu i sadze. Tu opowieść o narodowym soku, który nie przyniósł pełnego domknięcia. O kraju, który musiał patrzeć na zbrodnie warstwami. Najpierw jako na jedno morderstwo, potem jako na serię. Potem jako na system przemysłu wobec dzieci, a wykonku jako na sprawę, która nawet po wyrokach nie pozostawała rezygnować, że każdym nowym odkryciem Brytyjczycy musieli prezymować nie tylko kolejne fakty, ale także coraz bardziej niewygodna prawda o tym, jak długo potrafiło to uzysko pozostać ukryte. A może właśnie dlatego The Moors Murders tak głęboko rosli w pamięć zbiorowa, nie tylko przez sam rozmiar zbrodni. Także przez sposób, w jaki prawda o nich wychodziła na dział nie jako pojedyncza eksplozja. Lecz jako coraz ciemniejsza fala, która za każdym razem okazywała się gorsza.
Nie zlicono, najpierw Edward Evans. Potem siala na warcosowisku, potem proces. Potem późniejsze przyznania, potem sialo Pauliny po ponad 2 dekadach. A pośrodku wszystkiego rodziny, które nie dostawali spokoju. Lecz jedyny nowy kształty bolu, tak wygląda narodowy ustrój zasłużyć na jużciwcej formie. Nie jako jedna chwila soku, po której społeczeństwo raka do równowagi. Ale jako długi, sieski rozpoznanie. Zitu, ko wydarzyło się naprawdę. Bedzi odtad mieszkalo w pamięci kraju jak ciemna plama, której nie da się usunąć żadnym wyrokiem. Niektóre sprawy nie kończą się raz z wyrokiem. Wyrok zamyka akt. Ale nie zamyka pamięci. Nie ucisa terenu, na którym przez lata suka się kosi. Nie ucisa matek, który uczas czekać na ostatni znak. Nie ucisa kraju, który zbyt dobrze pamięta twarze sprawkał. Po Moors Murders nie nastal prawdziwy koniec. Nastalo raczej długie zyki po grozie zyki, u którym każda odpowiedź przynosiła kolejne pytanie. A każda odnaleziona prawda tylko dobitnie pokazywała, jak wiele zostało zniszczone. 20 sprawko dostalo wyroki do życia, ale nawet tu nie zamknęło historii. Bo historia ta od początku była większa niż sadikara, była rana, która przeniknęła rodziny, krajobrazy zbiorowa wyobraźnia Wielkiej Brytanii. Najbardziej bezlitosny w takich sprawach jest tu, że po spektakularnym momencie udziałnienia przychodzi zwykłych sas. Kamery odjazd zadza, gazety drukują nowe tematy. Sad wypowiada formuły, które mają ładzić państwować ostateczności, a potem zostacia ludzie, którzy muszą żyć dalej. Tu dalej bywa najokrutniejsze, bo nie niesie żadnej dramaturgii. Nie ma już gwałtownego ustrozasu odkrycia, nie ma tłumu przed budynkiem sadu, nie ma jednej chwili, u której wszystko się skupia. Just poranek po poranku, sisa po sisi, domy, do których nikt nie rokil. Imiona, których nie wypowiada się bez zmiany tonu głosu. A ta straszna świadomość, że świat nie zatrzymał się razem z tragedia. Ciok dziele niektórych powinien był tu zrobić na zawsze. Rodney Pauline Reed, Johna Kilbrida, Keitha Bennetta, Leslie Ann Downey a Edwarda Evansa nie otrzymali żadnego wspólnego, prostego domknięcia. Każda z tych historii miała własny świat, własny rytm bolu, własny sposób rozpadania codzienności. Außerdem, proces przyniósł formalny przypisanie winy za krzesk zbrodni, ale formalna odpowiedzialność nie przyraka do życia. Nie kofa bardzo sowisk, nie oddaje zwykłego zajścia z przezdenia, u którym